Witam Panie i Panowie w Święto Zmarłych. Irlandia to co prawda weekend halloweenowy, tutaj się nie obchodzi Święta Zmarłych, ale dzisiejszy odcinek będzie inny i będzie wyjątkowy. Nie będzie dzisiaj ciekawostek, nowości z tego, co się działo w świecie kina. Dzisiaj będzie, powiedziałem do widzenia? Możliwe. Dzisiaj będzie tylko i wyłącznie powspominamy sobie tych artystów, nie tylko aktorów, nie tylko filmowców, ale i piosenkarzy, kompozytorów i innego rodzaju twórców, którzy odeszli od nas w ciągu ostatniego roku, z tym, że mówiąc w ciągu ostatniego roku, mam na myśli od ostatniego Święta Zmarłych, czyli od 1 listopada, właściwie od 2 listopada 2019 roku, więc będzie ich kilku. Będzie dzisiaj odcinek nietypowy dodatkowo, gdyż będzie po pierwsze kilku gości, mówię kilku, gdyż sam nie wiem, zaprosiłem kilka osób, ale jedni już się dozwali na zasadzie: Marcin, słuchaj, dziękuję bardzo, bardzo chętnie, ale jadę do rodziny i tam nie ma internetu, albo może wrócę, nie wiem dokładnie, więc zaprosiłem kilka osób, zobaczymy, ile tak naprawdę się z nami skontaktuje, ale jeszcze raz mówię, odcinek będzie wyjątkowy, ponieważ również tak, ty i ty będziecie mieli możliwość dołączenia do programu, tworzenie na czacie, spokojnie, za chwilę w komentarzu pod filmem, nie na czacie na żywo, ale w komentarzu wrzucę link do tej audycji i każda osoba, która będzie chciała dołączyć do programu i podzielić się, powiedzieć kilka słów na tematy artysty, który odszedł od nas, niekoniecznie w minionym roku, a zrobił na tobie bardzo duże wrażenie, ta osoba coś dla ciebie była ważna, coś zmieniła, będzie to mógł. Także każdy dzisiaj będzie mógł wypowiedzieć się. Ile będziemy gadać? Nie wiem. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, ale oczywiście odcinek będzie dostępny jak zawsze z odtworzenia, więc spokojnie będziecie mogli sobie sprawdzić, zobaczyć co i jak. Także witam jeszcze raz wszystkich. Tutaj już popatrzę, powiedziałem, że stare znajome twarze, czyli kto jest Filip XDD, Return Filip, witam. Dziś 2000 wybiło 2,5 tysiąca, wybiło 2,5 tysiąca subów oraz wybiło ponad 100 subskrybentów, panie i panowie, ponad 100 subskrybentów, więc przygotowane, patrzcie, miałem przygotowane i przygotowałem i nie ma, jest, proszę bardzo, jest. To są osoby, które pokazało mi w systemie, że zasubskrybowały kanał w ciągu ostatnich 2 tygodni, dziękuję wam bardzo. Oczywiście tych osób jest znacznie więcej, ale jak już mówiłem, YouTube nie zawsze działa tak, jakbyśmy wszyscy chcieli. Widzę, że jest Filip, jest Krzysiu Lesiu, Krzysztof Kubiak, super. Tak, będziemy również rozmawiać o Ennio Morricone, między innymi Styx, bardzo ładnie, Łowca Duchów, Jurak Piechota, fajnie, że jesteście. Adam, Adaś, Majers, Stalwer, witam. Stary, nowy kanał. Niedawno zauważyłem, że Marcin przeniósł się na ten kanał, a wcześniej nie widziałem. Proszę bardzo, teraz uskuteczniam. Za każdym razem, jak pojawi się komentarz na starym kanale, a ciągle dosyć dużo tego się dzieje, to będę tam informował o tym. Słychać, jest git, super, tak, wszystkich. To był naprawdę beznadziejny rok, bo abstrahując od tego, co tam się dzieje w tym momencie, to jest po prostu naprawdę żal, bo ja mam na liście, wynotowałem sobie, mam ponad 30 nazwisk, a to nie są wszystkie nazwiska, bo wiele osób z racji tego, no, że taka a inna formuła programu jest, musiałem pominąć, więc naprawdę hardkorowo, proszę bardzo, Przemysław Ormando mówił kiedyś, że to jest jego kuzyn, no tak, bardzo dobrze, Ormando to jest Ormando, Brian Dennehy był moim ulubionym aktorem, o Brianie Dennehy również będzie, więc teraz, panie i panowie, ja zaraz zacznę mówić o aktorach, wrzucam wam, w tym momencie publikuję komentarz pod filmem, poszedł komentarz pod filmem, również na Facebooku publikuję komentarz, poszedł komentarz, klikając na link, on przyniesie cię do programu i w tym momencie ja będę miał kontrolę, jak będę widział, że się ktoś będzie pojawiał, będzie ochota, żeby porozmawiać, to jak najbardziej to panie i panowie uczynimy. Nawet pojawiło się tutaj, widzę, bardzo ładnie w komentarzach. Tak, nie będę ściemniał, że rok 2020 jest rokiem beznadziejnym, jeżeli chodzi o aktorów, o artystów. Pierwszym artystą, panie i panowie, którego sobie przygotowałem, o którym chciałbym powiedzieć, bo rzeczywiście znaczył dla nas dosyć dużo. Nie czarujmy się, bo jest to osoba, zresztą większość tych osób, o których dzisiaj będę mówił, to są osoby, które coś fajnego, coś ciekawego zrobiły dla kinematografii. Niestety Sean Connery niedawno odszedł od nas, co prawda nie od niego chciałem zacząć, ale motywem, można powiedzieć, przewodnim programu będzie fakt, że
5 osób, które odeszły w tym roku, są to osoby ex-Bondy, że tak powiem. To znaczy występowały w filmie o Bondzie i miały dosyć duży wpływ na to. Ale pierwszą osobą, o której chciałbym porozmawiać, panie i panowie, jest Danny Aiello. Większość z was może go kojarzyć, chociaż pewnie znając życie Lee tylko i wyłącznie z Leona Zawodowca, filmu Luca Besson, ale ja go kojarzę przede wszystkim z filmu Ojciec Chrzestny 2. Tam jak najbardziej Danny Aiello się pojawił. Między innymi takie filmy jak Fort Apache Bronx, dawno temu w Ameryce, cudowny film Sergia Leone, piękna sprawa, Purpurowa Róża z Kairu, Wpływ Księżyca, Ruby, a za rolę Sala w Rób co należy, panie i panowie, został nominowany do Oscara i do Złotego Globu, więc to jest rzeczywiście, co prawda Danny Aiello zmarł w 2019, 19 grudnia, ale no niestety przykra sprawa, powiem szczerze, że można powiedzieć w tak młodym wieku, chociaż jak już mówiłem nieraz, że nie ma znaczenia, czy umiera się w wieku 90 lat, czy 60 lat, czy 15, dla mnie każda śmierć jest głupotą, nie jest niczym ciekawym, dobrym, wartościowym. Danny Aiello po 80, był 86 lat, więc jak najbardziej odpowiedni, fajny, ciekawy wiek. Zaraz zobaczę, co piszecie na czacie. Siemka, Jakub Katny, witam jak najbardziej, cześć, imię Róży, oczywiście, że tak. Wczoraj zmarł, no tak, o Seanie Connerym też będziemy dzisiaj mówili, jak najbardziej. Kojarzymy nawet z filmu z Madonną. Danny Aiello był aktorem wszechstronnym i co tu dużo mówić. Tak patrzę tutaj sobie w jego filmografię, chociażby Drabina Jakubowa, Hudson Hawk, to prawda film nie rewelacyjny z Bruce'em Willisem, ale rzeczywiście ważna rola. Good Morning Vietnam oczywiście, Zabójczy numer, no tego było od groma i jeszcze więcej. Także Danny Aiello jest to osoba, która będzie nam bardzo, bardzo, panie i panowie, szkoda, że nie ma go z nami, że po prostu przeniósł się na łono Abrahama. Tak naprawdę miałem o Seanie Connerym powiedzieć na samym końcu, aczkolwiek przyszedł mi do głowy fajny cytat, który wczoraj, kiedy opublikowałem na Facebooku właśnie informację, że Sean Connery, panie i panowie, wrzucę to prawda zdjęcie Seana Connerego, aczkolwiek wydaje mi się, że nie jest to potrzebne, gdyż chyba każdy z nas, jak wygląda James Bond, tudzież agent 007, albo ojciec Indiana Jonesa, albo znany ze 100 innych filmów, między innymi Wschodzące Słońce z Wesleyem Snipesem, bardzo oczywiście fajny film, Nietykalni, tak, Al Capone, Elliot Ness, film Briana De Palmy, również bardzo ważna rola. I tutaj właśnie Jacek, on używa ksywy agent na czacie, mieli rozmowę z Krzysiem Lesiem, co, gdzie, jak, kiedy, że James Bond i w ogóle, i aż nawet muszę to znaleźć, bo to rzeczywiście było dosyć fajne, a nie chcę przekręcić, nie chcę pomylić, bo rzeczywiście to dosyć ładny, ciekawy, fajny cytat był, tylko muszę oczywiście jak zawsze znaleźć, ale jak mam zawsze z tym wszystkim problemy. W każdym razie sytuacja była taka, że panowie się może nie spierali, czy to jest lepszy agent, który był lepszym agentem, czy to był rzeczywiście Sean Connery, czy może Roger Moore. Tutaj oczywiście szukam, grzebię, patrzę. Proszę bardzo, tutaj mam i proszę bardzo, tak napisał Jacek. Nie Krzysiu, Lesiu, niebo potrzebował agenta, stwórca wybrał najlepszego. I wydaje mi się, że to jest świetne podsumowanie tego, co dzisiaj działo, bo Sean Connery, co prawda wiek, sędziwy, wiek, że tak powiem, odpowiedni, bo 90 lat, panie i panowie, miał Sean Connery, zagrał w mnóstwo filmów. Wczoraj również, jak wy, podobnie jak wy, wrzuciłem sobie na TVP. TVP pokazywało 3 filmy o Jamesie Bondzie pod rząd. Był Dr. No, był Goldfinger i jeszcze jeden tytuł. Nie wiem, co było potem, ponieważ po Goldfingerze udałem się do spania. Ja sobie pomyślałem, 4 godziny oglądałem TVP. W sumie to jest mniej więcej dużo więcej niż oglądałem TVP w ciągu tego roku, ale stwierdziłem, że Sean Connery to rzeczywiście człowiek, aktor odpowiedni. Jak już mówiłem wcześniej, mnóstwo fajnych filmów. Niewielu z was pewnie pamięta go również z serialu, właśnie z serii filmów o Nieśmiertelnym z Christopherem Lambertem. Tam grał również
też w tym filmie. Juan Ramirez, tak? Juan Ramirez nazywał się w Nieśmiertelnej. Oczywiście był on mentorem Connora MacLeoda. Connor MacLeod, I am Connor MacLeod of Clan MacLeod. Więc jak najbardziej ojciec Indiana Jonesa, bardzo służony Indiana Jones i ostatnia krucjata. Oprócz tego of course, Polowanie na Czerwony Październik, Twierdza, The Rock, oczywiście, że tak, z Nicolasem zawsze o twarzy cierpiętnika Cage'em, też to robiło wrażenie. Osaczeni, Rycerz Króla Artura, Wydział Rosja, Powrót Robin Hooda i tak dalej, i tak dalej. Pewnie te tytuły można byłoby mnożyć, ale czemu mówiłem, że dzisiejszy odcinek będzie pod znakiem Jamesa Bonda w pewien sposób? Chodzi o to, że oprócz Seana Connerego, panie i panowie, również przeniósł się na łono Abrahama, tutaj tylko sobie sprawdzę, proszę bardzo, Michael Lonsdale. I teraz jest pytanie, pewnie się zastanawiacie, a kto to jest Michael Lonsdale? 21 września zmarł, więc też niedawno, i grał on Hugo Draxa, panie i panowie, Hugo Draxa, przeciwnika Jamesa Bonda w filmie Moonraker. Tak, to był ten czas, kiedy, kojarzycie, na świat wyszły Gwiezdne Wojny i nagle się okazało, że wszyscy chcą lecieć w kosmos, wszyscy chcą podbijać kosmos, więc tak również James Bond, wtedy akurat już Roger Moore poleciał w kosmos. Tam był, pamiętam, Richard Kiel, bodajże tak się nazywa, albo Richard Kiel, Szczęka, miał takie fajne metalowe szczęki, ale wracając do Michaela Lonsdale'a, tutaj sobie przeglądam, że dostał Cezara za rolę drugoplanową w Ludziach Boga. Dzień Szakala również, pamiętacie film Imię Róży, powiedziane już, wspomniane na czacie przez was, Monachium, też bardzo, bardzo ważny film, więc jeżeli chodzi o obsadę Jamesa Bonda, obsadę serii Jamesa Bonda, no to panie i panowie, tutaj sobie wykreślam kolejną osobą, która no niestety przyniosła się na łono Abrahama, jeżeli chodzi o proszę bardzo, sobie tutaj patrzę, na łono Abrahama jest Diana Rigg. Tutaj już wam pokazuję, kto to jest. Diana Rigg, również wybitna brytyjska aktorka, i czemu o Jamesie Bondzie mowa? Zagrała rolę Tracy DiVincenzo w filmie w Tajnej Służbie Jej Królewskiej Mości. W Tajnej Służbie Jej Królewskiej Mości to jest ten film, w którym po raz jedyny w rolę Jamesa Bonda wcielił się George Lazenby. Nie był to za bardzo udany, mimo że w rolę czarnego charakteru, w rolę Ernsta Stavro Blofelda wcielił się Telly Savalas, czyli Kojak, panie i panowie. Więc to jest druga z 5, a nie była to łaskawa, że tak powiem, nie był to łaskawy rok dla miłośników Agenta. Zaraz popatrzę, co piszecie. Przypominam, jeżeli ktoś chce wyjść na żywo i pogadać, powiedzieć coś o Bondzie, sprawdzę, czy link jest aktywny, czy nie poleciał, czy poleciał, bo coś tutaj oczywiście nie wyświetla, jak zawsze, jak bardzo zresztą często. Schować, pokaż mnie i pokaż komentarze, czy w komentarzu jest link i czy on zabiera was, tak, jak najbardziej, jeżeli klikniecie na link, to zabierze on was do mnie, do audycji, ja was tutaj będę widział, i jeżeli ktoś będzie chciał powiedzieć kilka słów na temat swojego ulubionego artysty, to jak najbardziej możemy. Nie wyobrażam sobie innego w roli ojca Indiego. Oczywiście, że tak, no to jest tylko i wyłącznie jedyny niepodrabialny, a jeżeli to tak pójdzie, bo wiadomo, że właścicielem praw do serii o Indianie Jonesie jest Disney, bo kupując Lucasfilm nabili oczywiście prawa również do Indiana Jonesa, więc może przyjdzie taki czas oczywiście, że zarówno Sean Connery, jak i Harrison Ford zostaną zastąpieni kimś innym. Jak najbardziej. Sean Connery idealnie się zgrał z Harrisonem Fordem i pykło. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej, panowie, widać, że była chemia, że to rzeczywiście jakoś fajnie robiło. Najlepszym filmem z Connerem Goldfingiem, a najlepsze ogólnie to Skyfall. Oczywiście to, czy jest najgorszy, czy najlepszy, to jest bardzo subiektywne wrażenie. Ja oglądając właśnie wczoraj z Goldfingera zauważyłem, że doktora, no tak samo, że strasznie technicznie teraz film wygląda koszmarnie, no ale nie czarujmy się. Doktor No to jest 62 rok, Goldfinger to jest 64 rok, więc no niemalże 60 lat, więc no musiało to tak wyglądać, ale rzeczywiście fabularnie, aktorsko to rzeczywiście wyglądało dobrze, fajnie, ciekawie, interesująco, jak najbardziej było.
Marcin, wiesz kto to Waldemar Lewandowski, muzyk? Przyznam szczerze, Stalwer, że nie mam pojęcia, kto to jest Waldemar Lewandowski, ja też nie chcę teraz klepać. Cześć Misio, witam, fajnie, że jesteś. Dzisiaj sobie rozmawiamy o osobach, które zmarły. W komentarzu również jest link do StreamYarda, jeżeli klikniesz na niego, to przeniesie cię do programu i możemy sobie pogadać na żywo o osobach, które odeszło. Marcin, jaki to program? To jest program Panie i Panowie, to jest StreamYard. Zaraz wam wrzucę link do niego dla osób, które są zainteresowane. Gdzie tutaj jest link? Proszę bardzo, wrzucam na czacie link do programu. Jeżeli chcesz, możesz z niego korzystać dowoli. StreamYard pozwala właśnie poruszać się w ten sposób bez najmniejszych przeciwwskazań, panie i panowie. Dobra, tutaj jak to jest, co tutaj się dzieje? Goldfinger wygląda nawet nieźle, ale doktor no strasznie się zestarzał. Obydwa się zestarzały. No, pomiędzy nimi jest tylko 2 lata różnicy, więc wiadomo jak jest. Także 62 jest doktor no, potem był 63 coś było i 64 Goldfinger, także rzeczywiście mnóstwo filmów wtedy tworzono. Lecimy, panie i panowie, dalej. Honor Blackman. Ci, którzy właśnie oglądali wczoraj film o Jamesie Bondzie, zapewne kojarzą tę panią, tylko tutaj zrobię żeby porządek, żeby wszystko było jak najbardziej ok. Panie i panowie, Honor Blackman, ona wcieliła się właśnie w Goldfingerze, wcieliła się w rolę Pussy Galore, taka była jej no, imię i nazwisko, krótko mówiąc. Muszę tutaj znaleźć, przelecieć sobie do filmografii jak najbardziej. Najwięcej pewnie widzów kojarzy ją z serialu Rewolwer i Melonik, a także Jazon i Argonauci. Taki film był oczywiście, tam zagrała Herę, więc jak najbardziej się dobrze sprawiała. Jak już mówiłem, w Goldfingerze wystąpiła w 1964 roku, to też Goldfinger to był dopiero 3. film o przygodach agenta Jej Królewskiej Mości, a już jakim szacunkiem był darzony, gdyż, jak mówiłem, ona występowała w serialu Rewolwer i Melonik i miała propozycję, słuchaj, zagrasz dalej, będzie wszystko w porządku. Ona mówi, nie, słuchajcie, nie, a no wiadomo, że wtedy dużo większą estymą telewizja była darzona niż teraz, że ja jednak zagram w Bondzie i no zagrała dziewczynę Jamesa Bonda. Co tu dużo mówić, bardzo, bardzo ciekawa rola. No, jak łatwo się domyśleć, wielkiej kariery nie zrobiła, bo w tym momencie dość powiedzieć, że imię i nazwisko Honor Blackman nie jest jakoś specjalnie rozpoznawalne wśród osób. Fani Jamesa Bonda oczywiście wiedzą jak najbardziej, kim była ta pani. I teraz ostatnia, że tak powiem, z bondowskich osób, czyli aktor, którego no, wiele osób zna i wiele osób kojarzy, czyli Max von Sydow, panie i panowie, już pokazuję jego zdjęcie. W filmie o przygodach Jamesa Bonda no, wcielił się, tak oczywiście, jak to bardzo często bywa przy okazji takich, można by powiedzieć, przygód, w czarny charakter, bo akurat rzeczywiście wiadomo jak to jest. Wcielił się on w Ernsta Stavro Blofelda. To jest akurat największy przeciwnik tak naprawdę Jamesa Bonda. To jest taki jego Mandalorian do Ironmana. Akurat w telewizji leciał, więc patrzyłem sobie z Wiktorem. Pewnie największą rozgłos przyniósł mu film Ingmara Bergmana Siódma Pieczeń oczywiście. 2-krotnie nominowany do Oscara. Ja kojarzę go z kilku filmów, między innymi jest taki film piłkarski, to Krzysiu Lesiu będzie pewnie pamiętał. Victory jest tytuł oryginalny, zobaczysz, tutaj jest pokazany Pele zwycięzcy, nie, akurat to nie, ale jest Victory, czyli droga do zwycięstwa. W każdym razie chodzi o to, że jest II wojna światowa i Niemcy stwierdzają, fajnie by było zrobić mecz pomiędzy aliantami, pomiędzy Niemcami. Między innymi, czemu ten film jest taki ważny? Oprócz tego, że zagrał Max von Sydow oczywiście, to jeszcze w tym filmie wystąpił Sylvester Stallone, Michael Caine, a także cała to naprawdę śmietanka brytyjskiego futbolu. Wystąpił tam Bobby Moore, jeżeli pamięć mnie nie myli, swojego czasu w Manchesterze City grał Kazimierz Dejna, więc on również się pojawia się jak najbardziej. Pele, panie i panowie, Pele, więc tych postaci, tych osób znanych jest bardzo, bardzo dużo.
Również Egzorcysta, oczywiście, że tak. Egzorcysta, jeden z najlepszych horrorów w dziejach kinematografii tak naprawdę. Tam, gdzie rosną poziomki, również Bergmana, panie i panowie, Flash Gordon, tak, ta słynna piosenka Queen of Flash i tak dalej, Goście Wieczerzy Pańskiej oraz Hanna i jej siostry. Tak naprawdę podałem tylko i wyłącznie tytułów, a tego jest dużo więcej, można byłoby tak pewnie wyliczać, no ale wiadomo jak jest. Kursk to jego ostatni film, ale jeszcze zdążył wystąpić w Przebudzeniu Mocy, Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy, wcielając się w Lor San Tekka. Tak się pan Max von Sydow w tymże filmie nazywał. Jeżeli chodzi o Bondów, to tyle, panie i panowie, więc dużo szkoda, naprawdę. Popatrzę zaraz, co piszecie. Ale doktor masz 58 lat, więc jest usprawiedliwienie, że kiepsko wygląda. No oczywiście, że tak, jak najbardziej. To wszystko tłumaczy. Tak też będzie o bohaterze mojego dzieciństwa, o Adamie. Ucieczka do zwycięstwa, taki jest polski tytuł tego filmu, Victory. Tak, jak najbardziej pojawił się. Tutaj dalej, Ucieczka do zwycięstwa, pisze również Krzysiu Lesiu. Dejna Legia pamięta, oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Tutaj pyta Stalwer, nie mam pojęcia, to jest Waldemar Lewandowski, przyznam szczerze, nie wiem, o tym mi się włączają oczywiście różne dziwne rzeczy, nie mam pojęcia, ale skoro już mówimy o poważnych osobach, dzisiaj tak zresztą będzie wieczór, to ten pan, no jak już mówiłem, to jest bohater mojego dzieciństwa, Adam Słodowy, panie i panowie, znany z programu telewizyjnego Zrób to sam, który prowadził, uwaga, w latach 59-83, 24 lata. 24 lata. Jaki program teraz telewizyjny może powiedzieć, o proszę bardzo, my już 24 lata istniejemy i 24 lata gramy? Familiada? I te rewelacyjne Strasburgery? No kilka by się pewnie może znalazło takich, ale rzeczywiście jest, to było coś niesamowitego. Wiadomo, pisał, głównie skupiał się na książkach o majsterkowaniu, ale również osoby starsze. Kto na czacie kojarzy taki serial, taką bajkę, jak Pomysłowy Dobromir? Proszę wpisać ja. Bo scenariusze, oczywiście, że tak, właśnie scenariusze do tejże serii pisał oczywiście Adam Słodowy. Serial Śrubokręt i spółka, Pomysłowy Dobromir, jak najbardziej, i Pomysłowy Wnuczek. Więc to wszystko było na podstawie jego twórczości. Mieszkał wraz z żoną w Warszawie, z żoną Bożeną w Warszawie, przyjść na emeryturę, występował w różnych kampaniach reklamowych, miał 2 synów, którzy mieszkają za granicą kraju. Oczywiście odznaczony wielokrotnie różnego rodzaju medalami, orderami, bo pan Adam Słodowy, panie i panowie, tak jak w Chłopakach nie płaczą, Mieczysław Fogg, to był gość. Właśnie Adam Słodowy to jest jeden z tych bohaterów, podobnie jak Tony Halik, państwo gucwińscy, których po prostu darzyłem, darzę i darzyć będę wielką estymą. Panie Adamie, pana zdrowia. Patrzymy, co tutaj piszecie. O, widzę, że jest ładnie, jest że Krzysiek Kubiak, że Łowca Duchów, że Filip, super, bardzo fajnie. Wymyślił serial Pomysłowy Dobromir, super kreskówka. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Ostatnio Maja oglądała jakąś kreskówkę na Cartoon Network i mówię, ta sama kreska, może ta sama postać, ale to akurat nie było to. Media System Studio, no jak najbardziej. Adam Słodowy to było po prostu coś. No. Z tego co wiem, pochodził z Czarnkowa, piszecie. Odnośnie pana Adama. Tak, urodził się 3 grudnia 23 roku w Czarnkowie właśnie. Także jak najbardziej tutaj się wszystko w tym aspekcie. A tu mamy gotowy model. To było na koniec, to było zawsze zabawne. No, nie zawsze oczywiście te wszelkiego rodzaju modele, gadżety, rzeczy, które on robił, to no działało. No, nie czarujmy się. Wiadomo, że jeżeli program skręcony, to ma swoje prawa, więc wiadomo jak to jest, ale rzeczywiście fajna sprawa. Marcin, co to jest StreamYard? StreamYard to jest aplikacja, to jest program, którego używam do
komunikowania się z wami. Jest on o tyle dobry, o tyle lepszy na przykład niż OBS, że jeżeli macie słaby komputer, który boicie się, mój komputer nie pociągnie tego. Tutaj wszystko jest naprawdę robione na ich serwerze, więc to idzie wszystko do nich. Dodatkowo można publikować na kilku różnych platformach. W tym momencie my jesteśmy dostępni obecni na Facebooku oraz na YouTubie. Na Facebooku na naszej grupie Marcinowe Recenzje, więc to jest to. Dodatkowo mogę wasze komentarze pokazywać tutaj na ekranie, a żadna inna tego aplikacja nie ma. Więc krótko mówiąc, jest to aplikacja, która pozwala nadawać na żywo. Panie i panowie. Wyjął spod stołu piękny model. No oczywiście, że tak. No, triki telewizyjne wiadomo, jakie są znane. Godzinę temu byłem na Complay. Byłeś na tym filmie? Nie, niestety nie. W Irlandii wszystko do 5 grudnia jest zamknięte. Tylko i wyłącznie sklepy, które, że tak powiem, dostarczają rzeczy bardzo ważne, pierwszej potrzeby. Czyli jeżeli chcecie iść do GameStopu albo do Texa, kupić sobie grę, nie ma takiej możliwości, zamknięte. Chcecie iść do Smyka, kupić zabawki, nie ma takiej opcji. Chcecie, nie wiem, pójść i kupić sobie nową sukienkę komunijną, nie ma takiej opcji. Spożywczaki, tak naprawdę apteki i tylko to jest otwarte. Wszystko jest, teatry, kina, siłownie, wszystko jest pozamykane, nie ma nic, także nie mam takiej możliwości. Jedyne co szaleje ostatnimi czasy to na Netflixie oraz na Amazonie. Te dwie platformy mam, posiadam, oglądam, więc niestety w kinie, no jeżeli będę w tym roku w kinie, to będę bardzo, bardzo zadowolony, aczkolwiek ostatnio zrobiłem z moimi miśkami, że tak zwane kino bambino, czyli zrobiłem kino w domu, oglądaliśmy Wyprawę na Księżyc, a w Halloween obejrzeliśmy Hotel Transylwania. Bo to wiadomo, że tak jest. Także panie i panowie, niestety nie mam możliwości. Jeszcze jego kultowy wskaźnik, to było naprawdę taki linijka, taki patyk na końcu była taka strzałka czarna albo czerwona, nawet sam nie pamiętam, to było coś pięknego. Zawsze pozostaje Allegro czy AliExpress. Oczywiście, że tak, ale z tego co pamiętam, to ten film to jest nowość, więc tu co tutaj pisał Trapper Complay, to chyba jest nowość, więc nie mam możliwości, żeby obejrzeć. Panie i panowie, dobrze. Taki temat dzisiaj, no ale, że tak powiem, chciałem pogadać z wami, powtarzam, w komentarzach, zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie jest link do dzisiejszego odcinka. Jeżeli wejdziecie, tam w komentarzu jest podany link do audycji, możecie kliknąć i możecie opowiedzieć nam na żywo, mano a mano, tutaj, który artysta zrobił na was największe wrażenie i który się wam podoba i którego chcecie. Niekoniecznie musi to być aktor, bo innych kilku mamy. Również będzie kilku sportowców, którzy rzeczywiście coś mieli wspólnego. Dobrze, patrzę, kto jest kolejny, że tak powiem, na naszej liście. Kolejnym jest, panie i panowie, ten oto gentleman i znając życie wypowiem jego nazwisko. Imię pewnie nie, ale nazwisko na pewno wypowiem źle. Albert Uderzo. Mam nadzieję, że Uderzo się wymawia. Ten pan, jak się łatwo domyślić po figurce, która jest obok, jest to francuski rysownik i scenarzysta komiksowego pochodzenia włoskiego, znany oczywiście głównie z tworzenia Asterixa i Umpapa. Widzicie, Asterix Umpapa. Współpracował głównie z René Gościnnym, Uderzo oraz Gościnny, czyli dwóch ludzi, którzy stali za Asterixem i Obelixem. Rzeczywiście mnóstwo, tak patrzę tutaj, bibliografia pokazuje, że jest 34 różnego rodzaju tomy do 2009, że tak powiem, tworzył. Fajna sprawa, kiedyś była reklama Głodnie wybiera Szpikera, ale niestety wiadomo, że niestety nie możemy PESEL-u nie oszukasz, jak to mawia klasyk, więc niestety tak to jest, panie i panowie. Fajnie jest, jeżeli mamy twórcę jednego, drugiego, trzeciego, 15, który rzeczywiście zostawia coś po sobie, że nie będzie zapomniany, że rzeczywiście zrobi film, nagra płytę, zrobi coś ciekawego, świetnego, dobrego i potem się okaże, że to jest coś pięknego. Naprawdę pamiętamy po latach. Mówimy w tym momencie o Albercie Uderzo. Asterix, Obelix, aż sprawdzę nawet szybciutko. Pierwszy komiks, 61 rok. I jeszcze wcześniej niż Dr. No. 61 rok. Czyli panie i panowie, za 2 miesiące to już będzie 60 lat od kiedy wypuścił swój pierwszy komiks. A my ciągle pamiętamy o nim. My ciągle
widzimy, ciągle wiemy, że jest, że istniał. To jest coś pięknego. Naprawdę to jest coś pięknego, że pamięć o tych ludziach nigdy nie ginie. Tak tutaj patrzę, ale akurat mi się co chwilę coś pojawia, więc sobie przeskakuję i wiadomo jak jest. Albert Uderzo, bardzo ważna, oczywiście, że tak, bardzo ważna postać w moim życiu. No nie będę ściemniał, że akurat to są osoby, które mam na liście, że to są osoby, które zrobiły na mnie wrażenie, rzeczywiście pojawiły się i były ważnymi postaciami dla mojego życia. Tak, panie i panowie, teraz co prawda komik, co prawda żartowniś, aczkolwiek nie jest do śmiechu. Terry Jones, współtwórca i jeden z założycieli latającego cyrku Monty Pythona. No, na pewno kojarzycie go z takich filmów jak Monty Python, oczywiście i Święty Graal, Żywot Briana, Sens życia według Monty Pythona. No, kiedy trupa się rozpadła, kiedy przestała funkcjonować, Jones kontynuował karierę jako reżyser. Między innymi zrobił takie filmy jak Personal Service, Eric Viking. Eric Viking znowuż był utrzymany w klimacie troszeczkę pythonowskim i to jest akurat bajka, którą ja pamiętam, będąc gówniarzem, oglądałem, O czym szumią wierzby. Tak na początku zawsze było logo studia Thames, czyli po polsku Tamiza i taki charakterystyczny wydźwięk, taka charakterystyczna nuta i mówię, o proszę bardzo, Thames, ciekawe co to jest Thames. Później lata całe później miałem możliwość i okazję być w Londynie, zobaczyłem co to jest Tamiza, jak to wygląda, o co chodzi, więc tak, jak najbardziej. Panie i panowie, Terry Jones to jest kolejna osoba, której już z nami nie ma. Asterix i Obelix, Osiedle Bogów ma na IP 16+. No, różnie jest. No, Asterix i Obelix był znany, ale stał się mega popularny od kiedy powstały kreskówki. Ja pamiętam Asterix Obelix kontra Kleopatra, 12 pracy Asterixa. Kilka takich rzeczy właśnie było, a jeszcze większa popularność przyszła, kiedy powstały filmy aktorskie z Gerardem Depardieu w roli Obelixa. No to wtedy to już naprawdę było coś pięknego, to już było wielkie, wielkie szaleństwo. Przed zwiastun z WandaVision. No i fajnie, no i super. Pan Cresot. Ajajaj. Terry Jones również, panie i panowie, zapewne jest w niebie obok Grahama Chapmana. No jeszcze 4 członków, tak? Grupa Monty Pythona miała 6 osób, jeżeli mnie pamięć nie myli. John Cleese, Eric Idle, Graham Chapman, Terry Gilliam, Terry Jones. Chyba kogoś mi jeszcze brakuje. Jeżeli mi kogoś brakuje, to piszcie tak lub nie, panie i panowie. Adele, cześć. Marcin, w tym roku odszedł też Ennio Morricone i Kirk Douglas. Również będziemy rozmawiać o tych dwóch genialnych artystach. No co tu dużo mówić. Ale animacja, nie bardzo wiem o co chodzi, ale chyba chodzi o Asterixa i o Obelixa, panie i panowie. Ach. Nie jest naprawdę łatwo mówić o osobach, które odeszły, które coś dla ciebie ważnego zrobiły, znaczyły w życiu, ale mimo, że tak jakoś się ułożyło, chyba może dlatego, że przez lata mój ojciec mieszkał w Chicago, byłem od zawsze wielkim fanem chicagowskich byków. A ten człowiek nigdy w chicagowskich bykach nie wystąpił. Powiem więcej, Kobe Bryant od zawsze występował w Lakersach i ktoś się zaraz zapyta, ale zaraz, co Kobe Bryant ma wspólnego z filmami? Przecież on nie ma nic wspólnego z tym. Wręcz przeciwnie. Abstrahując od takich filmów jak oczywiście Droga koszykówko, Ostatni taniec, o chicagowskich bykach, Bruce Lee to ja, Kobe Don't Work, przede wszystkim jest on, panie i panowie, jest on laureatem. Tak, jest on laureatem Oscara, współlaureatem, jako scenarzysta i producent za krótki metraż Droga koszykówko. Tak, kilka lat temu miało to miejsce. Pamiętam, że było to wielkie wydarzenie, gdyż tak naprawdę film o nim można powiedzieć i jeszcze dostał Oscara za niego, więc Kobe Bryant. Wiem, że Krzysio Lesiu jest wielkim fanem Los Angeles Lakers, więc pewnie nam coś więcej na ten temat powie. Kobe Bryant też zmarł i przyznam szczerze, że Kobe Bryant był młodym facetem, bo on był jeszcze starszy ode mnie.
co akurat nie jest takie dziwne samo w sobie, ale o zaledwie rok tak naprawdę miał 41 lat, czyli ja za rok będę miał tenże wiek. No i muszę przyznać, że powiem szczerze, że szkoda, że akurat taki człowiek, taki artysta również, artysta koszykówki, wirtuoz koszykówki to był ktoś, kto rzeczywiście potrafił z piłką do kosza zrobić wszystko albo prawie wszystko, mimo że Michael Jordan też ciągle jest według mnie lepszym koszykarzem, ale jak najbardziej Kobe Bryant był świetny. Przypominam jeszcze raz, dzisiaj odcinek wyjątkowy, specjalny, jeżeli masz ochotę opowiedzieć kilka słów o artyście, którego już z nami nie ma, a który zrobił na tobie wrażenie. W komentarzu masz link do tego odcinka na żywo, do tego streamu, że tak się wyrażę, i klikniesz na niego, program sprawdzi twoją kamerę, twój mikrofon i jeżeli masz internet, to cię połączy z programem, wtedy ja tutaj cię wrzucę i pogadamy sobie. Ten link oczywiście jest aktywny tylko i wyłącznie podczas dzisiejszego programu, później już będzie niedostępny. Popatrzę na komentarze, bo rzeczywiście dużo rzeczy się dzieje. Nie żyje, tylko wymienił 5, a tego zabrakło. No, widzicie. Tak to jest. Asterix Obelix w Polsce, Kajko i Kokosz. Wydaje mi się, że tak, jak najbardziej coś w tym było, że to była taka nasza polska wersja tego. Milan też go pamięta. Mowa oczywiście o Kobe Bryancie, domyślam się, czy może nie. Krzysiu Leś pisze: Kobe Bryant, mój gość, wychowałem się na nim, jak grał w wielkim LA, spoczywaj w spokoju legenda. Tak, rzeczywiście, jak najbardziej. Zapewne teraz rozgrywa mecz na niebieskim boisku. Pewnie tak, pewnie rozgrywa notabene kosmiczny mecz, więc dokładnie wiemy jak to jest. Kolejna osoba, która tak naprawdę nie ma już z nami, a 103 lata miał. Ten gentleman, panie i panowie, miał 103 lata. I pewnie jakbym powiedział, że panie i panowie, to przed wami Kirk Douglas, to każdy wie, a prawdziwe jego imię i nazwisko to, i to uwaga, będzie dla mnie łamaniec, Isur Danielowicz Demski. Panie i panowie, Isur Danielowicz Demski. Tak naprawdę nazywał się Kirk Douglas. No, jak łatwo się domyśleć, nie był Amerykaninem. Jeżeli pamięć mnie nie myli, to urodził się, teraz to jest chyba Ukraina. Pewności nie mam głowy sobie obciąć, za to nie dam. W każdym razie nie był Związek Radziecki, to nie była Rosja radziecka. W tamtych rejonach, w każdym razie za naszą wschodnią granicą, Kirk Douglas przyszedł na świat. Powiedziałbym, któż go nie zna. Spartacus i powinno być, dziękuję bardzo, wszystko w temacie, ale ja Kirka Douglasa poznałem przy okazji takiego filmu Wielkie Drzewa, kiedy chodziło o piękne sekwoje. To była rzeczywiście fajna sprawa, to było coś innego, coś dziwnego, coś niesamowitego. Tak tutaj patrzę, 3-krotnie nominowany do Oscara. Panie i panowie, 3-krotnie. No. Za rolę w Czempionie, Pięknym i Złym oraz Pasji Życia. W Pasji Życia, jeżeli pamięć mnie nie myli, wcielił się w rolę Vincenta van Gogha. Rzeczywiście dobra sprawa. Oczywiście dostał honorową statuetkę. To jest zaskakujące, że wiele razy ci wybitni, ci wspaniali dostaną statuetkę honorowego Oscara, a potem się jeszcze im coś uda świetnego, rewelacyjnego, jak między innymi Ennio Morricone, zrobić. To jest zaskakujące. Pojedynek w Koralu Oka, czym OK, jak to woli oczywiście, Ścieżki Chwały, Spartacus, o którym już wcześniej mówiłem, Ostatni Cowboy, Furia, Końcowe Odliczanie. No, niesamowity ojciec niesamowitego również Michaela Douglasa i to jest sprawa, 103 lata i nawet czytałem wywiad z nim, którego udzielił bodajże pół roku wcześniej, wywiad Rzeka, fajna sprawa, naprawdę, że w wieku 103 lat mieć jeszcze umysł naprawdę ostry jak brzytwa, umieć kojarzyć wszystko i pamiętać rzeczy, które się wydarzyły 80 lat wcześniej i tak dalej. 80 lat, ludzie, normalnie ja czasami nie pamiętam, co ja wczoraj robiłem, a tutaj człowiek pamięta, co robił 80 lat wcześniej, w innych czasach, na innym kontynencie i wiele tysięcy kilometrów stąd. To po prostu coś niesamowitego. Kirk, wiem, że herbatka pewnie byś wolał coś mocniejszego, jak to wszyscy zza wschodniej granicy, ale musi być. Dobrze, panie i panowie, popatrzymy, co piszecie. Tak mniej więcej staram się co chwilę zerkać, co się tutaj dzieje, bo tutaj widzę się i na Facebooku, i na
i na czym? I na YouTubie oglądacie. Patrzmy dalej, ale ten czas leci. Tutaj piszecie, oczywiście, że tak, a też do kobiego był kibicem Milanu. Ja nie jestem, ale mówię, że go pamiętam. Bardzo ładnie, rzeczywiście. Czas leci, no niestety. Czas śmiga tak, że jest to niesamowita sprawa. Spoczywaj w pokoju. Tak, niech wszyscy, którzy odeszli ostatnimi czasy, spoczywają w pokoju, aby ten czas był spokojny. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Wiem, że teraz mamy dziwne rzeczy, dziwne sprawy się dzieją na świecie, w Polsce tym bardziej, aczkolwiek panie i panowie, nie będę politykował, to jest kanał, gdzie gadamy o filmach, gadamy o sprawach kulturalnych, jeżeli chcecie pogadać o muzyce, o filmie, o poezji i tak dalej, nie ma, nawet o grach, nie ma najmniejszego problemu. Politykować raczej niespecjalnie lubię. Szkoda, że czasami dostaję Oscara honorowego, a kilka miesięcy później, jak matka Carrie Fisher umierają. No, tak to jest, a ile jest osób, ilu jest aktorów, które odeszły od nas i bez na przykład Oscara, a rzeczywiście należało im się. Jak to mawiał Czereśniak w Czterech Pancernych, zasłużyłeś, ci powiada, jak nie jeden generał nie zasłużył. Tak to rzeczywiście czasami było. Albo dostają pośmiertnie lub był kiedyś taki przypadek na kilka dni lub tygodni przed śmiercią. Oczywiście, że tak bardzo, bardzo różne są wypadki, są rzeczy. Zobaczymy tutaj, jak to jest. Dobrze, panie i panowie. Patrzymy, lecimy dalej. Tym razem przeskakujemy na polskie podwórko. Niestety Polska również nie była oszczędzana w tym aspekcie. Jerzy Gruza, panie i panowie, Jerzy Gruza to pewnie większość z nas kojarzy go, reżyser oczywiście, większość z nas kojarzy go z takich seriali jak Wojna domowa, 40-latek, Pierścień i Róża. Pierścień i Róża, panie i panowie. Kto z nas pamięta młodziutką, piękną oczywiście wtedy jeszcze Kasię, figurę, rewelacyjna rola, Zbigniew Zamachowski w roli Jestem książę Bulbo chyba tak się nazywał, oraz Stefan Każuro. Pewnie wielu z was kojarzy go z teatru Rampa bodajże. Tam najczęściej przy okazji piosenek biesiadnych i tak dalej występowali kwartet, czyli tercet, czyli kwartet, czy jakoś tak, nie. Aktorzy teatru Rampa w każdym razie. Tam był razem między innymi z kolegą po fachu i sobie śpiewali, ale pamiętam ten, rzeczywiście 40-latek Stefan Karwowski. Patrzcie. 40-latek, a ja mam 40 i wcale się nie czuję tak jak inżynier Karwowski. Nawet jak Maliniak się nie czuje, czyli jak Roman Kosowski. Tak to jest. Ale oczywiście potem 40-latek, 20 lat później serial Tygrysy Europy oraz film Przeprowadzka i Motylem jestem, czyli romans 40-latka, w którym to oczywiście Andrzej Kopiczyński również po raz wtóry wcielał się w rolę inżyniera Karwowskiego. Rewelacyjna obsada, świetny serial. Suchy chleb dla konia, wiadomo jak jest, kobieta pracująca, żadnej pracy nie boi, świetne kreacje, świetne role, bardzo dobrze rzeczywiście reżyser, panie i panowie. Jerzy Gruza zmarł 16 lutego tego roku. No i zostajemy na naszym podwórku, aczkolwiek wolałbym powiedzieć, panie i panowie, teraz pogadamy o tych, którzy wygrali Oscara i są nominowani do niego i w tym momencie, którzy dostają $100 milionów na budżety, no ale nie, niestety nie dzisiaj. Tak, ten dżentelmen, panie i panowie, Paweł Królikowski. Może nie był on najbardziej rozpoznawalny ze swoich ról filmowych, bo tak naprawdę niezbyt znaczących, muszę przyznać, niezbyt dużo takowych było. Ja osobiście najbardziej Pawła kojarzę z takiego programu telewizyjnego, takiego show Twoja twarz brzmi znajomo. Rzeczywiście przez przypadek zacząłem to oglądać, bo Maja kiedyś chciała zobaczyć, nagle patrzę, w porządku. Pojawił się Sławomir, cześć tu Sławomir i zacząłem oglądać, ale głównie to był aktor teatralny oraz dubbingowy, telewizyjny również. Czwarta władza na dobre i na złe. Oczywiście każdy z nas kojarzy tenże serial, a także Rancho. No i Pitbull. No, miało nie być o wedze, miało być się bić spokojnie, ale dobrze, tylko tyle. Więc Paweł Królikowski zmarł, no niestety rak nie wybiera. Wiadomo jak jest paskudna sprawa, panie i panowie, no ale cóż,
Cóż poradzić, tak to jest. Słuchajcie, tutaj jeszcze raz zrobię, co zrobię. I przypominam, osoby, które mają ochotę wejść na żywo, podzielić się z nami informacjami o swoim ulubionym twórcy, przepraszam bardzo, o artyście, który zrobił na was wrażenie, no to zapraszam. Nie ma jak najbardziej problemu. Troszkę sobie tutaj cofnę, żeby zobaczyć co i jak. Heath Ledger dostał Oscara pośmiertnie. Tak, zgadza się. Krzysiu dostał Oscara za rolę Jokera w drugiej części filmu o Batmanie. Oczywiście trylogia Chrisa Nolana. 40-latek i Wojna domowa to były rzeczywiście seriale proste, ale świetne. Rzeczywiście robiły wrażenie. No niestety tak to jest. Tak to jest. O proszę bardzo. Dzień dobry, zbieram suchy chleb na konia. Nie zapomnij, Marcinie, o Tygrysach Europy. Mówiłem o Tygrysach Europy, także wiadomo jak to jest. Suchy chleb dla konia. Suchy chleb koń ma podostatki. No w tym momencie to już Jerzy Gruza pewnie nie poczuje suchego chleba dla konia. Dzisiaj jest pewnie troszeczkę inaczej. Marcin, ty jesteś młody boomer albo stary, ale jary. No coś w tym jest jak chcecie, jak wolicie, wybierzcie na co macie ochotę. Tak, zmarł rzeczywiście. Kusy, tak, tutaj podpowiadacie, że jego postać nazywa się Kusy w serialu Rancho. Jak już wam mówiłem wielokrotnie, no niestety z serialami jestem bardzo, bardzo na bakier. Staram się oglądać, ale różnie to wychodzi. Tak, Juror, twoja twarz brzmi znajomo, tam go poznałem, tam go polubiłem, szczerze powiedziawszy. Szkoda pana Pawła, on chyba grał jakąś rolę w Pitbullu. Tak, pojawi się jak najbardziej w Pitbullu, aż nawet zobaczę jakąż to rolę, jeżeli uda mi się szybko znaleźć, a jeżeli nie, to nie będę. Komisarz Igor Rosłoń. To była jego rola w serialu. W serialu Pitbull. Tutaj jest. Mam nadzieję, że nigdy nie będą robić kolejnego Rancha. Jak zrobią, że gdzieś pojechał albo rozbić się z żoną, oglądanie spadnie. No, nie wiem, przyznam szczerze, osierocił żonę, córkę i brata. No tak. Bandyta i Kladus mistrz kierownicy ucieka. Rzeczywiście tych ludzi odeszło co niemiara. Ktoś powiedział, że no ale stary, to jest rok jak każdy inny. Może tak, aczkolwiek przyznam szczerze, że nie przypominam sobie, żeby aż tylu wybitnych artystów odeszło nas. No bo wiadomo, to, że osoby odchodzą, to, że osoby przenoszą się na łono Abrahama jest normalną sprawą. Wiadomo, jak już mówiłem wcześniej, PESEL-a nie oszukamy. Ale żeby aż tyle to, a poza tym dodatkowo to cholerstwo, które panuje na świecie, to jest masakra. A skoro już jesteśmy przy cholerstwie, skoro jesteśmy już przy takich rzeczach, które muszą być powiedziane, to ja panie i panowie przypomnę wam, że jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zapraszam. Łapka w górę, trylogia Kinmana, łapka w górę, subskrypcja oraz dzwonek z opcją wszystko. Publikuję przynajmniej 3 razy w tygodniu, więc jeżeli chcecie mieć na bieżąco, jeżeli macie tylko włączoną subskrypcję, YouTube nie będzie was o wszystkim informował. Pozmieniały się te wszystkie rzeczy. Pamiętam, kiedy wystarczyło dać subskrypcję. Później weszła subskrypcja i dzwonek. Teraz jest subskrypcja, dzwonek i opcja wszystko. Inaczej będziecie informowani wybiórczo. Będziecie informowani o tym, co YouTube uzna sobie za stosowne. A dla mnie to jest akurat ważne. W tym momencie kanał już ma ponad 100 subskrypcji. Dziękuję bardzo wam, jesteście super. Żółwik, piąteczka i tak dalej. Ponad 2,5 tysiąca wyświetleń, więc też całkiem nieźle. Ktoś mi powiedzieć, ale co to jest 2,5 tysiąca wyświetleń? Marcin z Kocham Kino ma dużo więcej. Oczywiście, że tak, ale nie porównujmy czyichś początków do kogoś, może nie końców, ale środkowo zaawansowanych czasów. Wiadomo, ja dopiero zaczynam, panie i panowie. Marcin, tak w ogóle pozdrawiam. Kuruj się, bo wiem, że cię rozłożyło. Trzymaj się, nie daj się, a wszystko będzie w porządku. Rancho bez Królewskiego to jak Indiana Jones bez Forda lub Kevin bez Macalaya Culkina. No, panie i panowie, Kevin bez Kevina. Kevin bez Macalaya to niedługo będzie naprawdę już, bo Disney, jeżeli mi pamięć nie myli, ma prawa i robią nową wersję, to dopiero będzie zabawna sprawa. Tego człowieka, o którym chcę teraz powiedzieć, tak naprawdę
pewnie większość z Was nie kojarzy. Ja go rozpoznałem przy okazji jednego z wywiadów. Akurat ten, o którym chcę powiedzieć, to był wywiad z Robinem Williamsem. Robin Williams tam robił niesamowite rzeczy, niesamowite sprawy. Program jego nazywał się Za drzwiami Actor Studio, a on nazywał się, panie i panowie, James Lipton. Nie jest to, co prawda, aktor ani reżyser, ale przez ponad pół wieku trwała jego kariera. 19 nominacji do Emmy. Panie i panowie, 19 nominacji do Emmy, a właśnie ten program Za drzwiami Actor Studio oglądało 89 milionów ludzi w 125 krajach. Pamiętam właśnie odcinek, tam i pojawiali się tylko najwięksi, i tam pamiętam, że i Sylwek Stalowy był, i Arnold, gubernator Schwarzenegger również się pojawiał i rzeczywiście potrafił dotrzeć do rozmówcy, potrafił wydobyć z niego to rzeczywiście, co chciał, i robił to w sposób niesłychanie piękny, cudowny, mądry. Także James Lipton również niestety od nas odszedł. Wiadomo, jaki jest. A teraz postać, którą chciałem Wam przedstawić, to tak naprawdę ten aktor wystąpił w takiej ilości filmów, w takiej ilości przedstawień, seriali i tak dalej, że no pewnie wystarczyłoby, żeby obdzielić większość naszych aktorów, ale wystarczy, że powiem tylko jedno zdanie i będziecie wiedzieć, o kogo mi chodzi, a mianowicie ręce, Klos. Tak, panie i panowie. Świętej pamięci Emil Karewicz odszedł od nas w sędziwym wieku, jak najbardziej, bo miał 97 lat. Urodził się, wtedy to była Polska, Wilno. Tak, teraz to jest Litwa, więc rzeczywiście, no wiadomo, wszyscy znamy go, a przynajmniej większość kojarzy go głównie z roli Hermana Brunera w Stawce Większej niż Życie. Co jest zabawne, Stawka Większa niż Życie miała 21 odcinków, jeżeli mi pamiętam, 27 albo 22, jakoś tak, a Brunner pojawił się bodajże chyba tylko w 6. Ale i tak wszyscy pamiętają, że jak jest Hans Kloss, musi być i Brunner. I coś w tym rzeczywiście jest, bo swoją rolą Hermana Brunera, Obersturmführer, czy jakoś tak to się mówi, skradł cały film, skradł rzeczywiście cały serial, skradł przedstawienie i pamiętamy go. Tak sobie tutaj tylko patrzę na wybraną filmografię, oczywiście Alternatywy 4, pewnie, że tak, Krzyżacy, Golem, Sztos, Baza ludzi umarłych, no po prostu mnóstwo tego wszystkiego było i można byłoby tego tworzyć, mówić w nieskończoność. No, któż z nas nie pamięta, że choćby namę und bonamę. Grzegorz Brzęczykiewicz, czyli świetna epizodyczna rola w Jak rozpętałem II wojnę światową. Krzyżacy, też bardzo znany. Więc tak, Emil Karewicz to był jeden z tych twórców, proszę bardzo, to jeszcze raz przypomnę pana Emila, bez którego no, nasza kinematografia byłaby dużo bardziej uboga, dużo mniej by się działo i niespecjalnie był doceniany, jeżeli chodzi o przez może nie tyle krytyków, czy to przez osoby, które przyznają nagrody, tak bym to powiedział. To jak sobie tak patrzę, to naprawdę miał tylko 2 nominacje do Złotej Kaczki. Złota Kaczka to były nagrody przyznawane przez miesięcznik Film. Bardzo zresztą poczytny, poważny magazyn, wiele lat temu, niestety już nieistniejący, bo się okazało, że jak to w większości przypadków nie poradził sobie, nie pan Emil Karewicz, ale nie poradził sobie miesięcznik na nowym rynku. Dobrze, zaznaczyłem, teraz sprawdzę, co piszecie. To się rzeczywiście dzieje mnóstwo rzeczy. Filmowo, ale piłkarsko był znakomity, ćwierćfinał Eura, a to nie wiadomo, o co chodzi, a jak nie wiesz, o co chodzi, to siema wszystkim zapalonym kinomaniakom. Witam Cię, PWP, cześć, fajnie, że jesteś. Gadamy sobie dzisiaj o osobach, które odeszły, nie ma ich, również ważna sprawa. Jeżeli chcesz dołączyć się do odcinka i pogadać, powiedzieć na żywo o artyście, o twórcy, o pisarzu, który wywarł na Tobie wrażenie jak największe, nie ma go już wśród nas,
sprawdź w komentarzu, jest link do programu, który cię przerzuci bezpośrednio do mnie. Jak cię zobaczy, że tu jesteś, to się włączę i będziesz jak inni goście, którzy tutaj do tej pory się pojawiali. Widziałem jego wywiad z Kevinem Spacey'em, genialne to wyglądało. Oczywiście mowa o Jamesie Liptonie. Rzeczywiście, naprawdę facet miał gadane. Rzeczywiście dobrze potrafił wszystko wyłuszczyć. Świetna sprawa. Popatrzmy tutaj, co się dzieje. Tutaj jest tak, Emil Karewicz dołączył do Stanisława Mikulskiego. Zabawne jest to, że kiedy Stanisław Mikulski również zmarł, no to widziałem któraś z gazet rosyjskich, czy jakiś po prostu fan, zrobił filmik na YouTubie, hołd. Tam właśnie były jego role, bo był taki okres czasu, gdy Stanisław Mikulski był bardziej popularny w Rosji niż w Polsce, bo on oczywiście, podobnie zresztą jak Janusz Gajos przy okazji roli Janka Kosa, był zaszufladkowany po roli Hansa Klossa, bardzo podobnie. W każdym razie, lub bądź co bądź, przepraszam bardzo wszystkich filologów, w każdym razie rzeczywiście był taki okres, że był bardziej popularny tam, a rzeczywiście w Rosji mimo wszystko pamiętali. Marcin, czy czekasz na Halloween Kills? Jak najbardziej czekam na Halloween Kills. W tym momencie, w tym tygodniu poleciałem grubo i nagrałem 20 recenzji, czyli oprócz tego, że mam nagrane wszystkie odcinki Halloween, mam nagrane wszystkie odcinki Krzyku i wszystkie odcinki Oszukać Przeznaczenie. Powiem więcej, Halloween już jest na YouTubie, nie ma jeszcze dostępnego, ale będą oczywiście udostępnione sukcesywnie, a w piątek była recenzja, wczoraj była recenzja, dzisiaj jest odcinek i jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to jutro też będzie specjalny 3-godzinny odcinek, ale to zobaczę, jak będzie to jutro, to będzie jutro, ale czy będzie, to nie będzie, bo nie wiem oczywiście o co chodzi. Emil Karewicz grał w M jak Miłość. Możliwe, nie wiem, wiem tylko, że w M jak Miłość to chyba Hanka Mostowiak została pokonana przez karton. Miałem nie politykować. I rola Niemca, który nie umiał pisać nazwiska Brzęczyszkiewicz. Oczywiście jak najbardziej było to dosyć ciekawe, dosyć zabawne. Emil Mistrz, jak rozpędzałem II wojnę światową, genialna trylogia. No dobrze, niech będzie, że trylogia, pewnie, że tak, najlepszy film ever. No, Franciszek Dolas, świetna sprawa. Wniosek prosty, genialny aktor, 0 nagród, aktor do dupy, mnóstwo złotych orłów i dolarów. No nie wiem, powiem szczerze. Film rozwalił raczek, te teksty o swojej przynależności były żenujące. Na temat pana Raczka pozwólcie, że nie będę się powiadał, to jest odcinek, gdzie rozmawiamy o filmie i o takich rzeczach. Dla mnie tylko pierwsza część, jak rozpoczynam drugą światową i reszta jest ok. No to jest inne, to rzeczywiście wszystko pasuje. Czy jutro będzie Halloween? Nie, jutro nie będzie Halloween. Halloween będzie co środę. W tym momencie kombinuję, żeby wrzucić pozostałe odcinki kultowych horrorów, które były poczynione wcześniej, aczkolwiek nie mogę ich po prostu wziąć i skopiować, gdyż byłoby to niezgodne z polityką YouTube. Także spokojnie. Halloween będzie jak zawsze co środę, panie i panowie. 8. część Halloween. 8. część to jest ta Halloween o reality TV, co nie? No, grubo. Był wczoraj maraton 3 części Halloween, do teraz nie mogę, przyjdę się, pisze Petro, Przynajmniej, że ja wczoraj zasiadłem do Bonda, miałem inne, że powiem, plany, ale rzeczywiście stwierdziłem, że Sean Connery również jest ważny, a wszystkie Halloween nie tak dawno przerobiłem, więc, że tak powiem, jestem panie i panowie na bieżąco. Tym razem będzie muzyk. Nie wiem, czy jesteście wielkimi fanami country and western, ale również pojawia się czasami w filmach, czyli mowa o panu, który się nazywał Kenny Rogers. Jak ładnie określałem go, piosenkarz, tekściarz, aktor i producent. Sprzedał miliony płyt i 3-krotnie został nagrodzony Grammy. Jak najbardziej. Jego największym hitem jest Island in the Streams, wykonanie również wspólnie z Dolly Parton. Piosenka Gambler, stworzona na potrzeby serii filmowej pod tym samym tytułem. Jako aktor zostanie zapamiętany z roli w komedii Paczka 6, a my pewnie przeważnie kojarzymy go z gościnnych występów w serialach Dotyk Anioła oczywiście, oraz w sumie serial, który nawet ja pamiętam i w sumie nie powinienem się przyznawać, ale pamiętam, Dr. Quinn, w której to Joe Lando,
nie jestem pewien, ale na pewno Jane Seymour, czyli jedna również z dziewczyn Jamesa Bonda występowała. A skoro już, tak powiem, zaczęliśmy o muzyce, zaczęliśmy poruszać tematy muzyczne, no to tak, trzeba powiedzieć słów kilka o tym wybitnym dyrygencie oraz kompozytorze. Jeszcze nie pani Ennio Morricone, ale również nasz genialny, wybitny, czyli Krzysztof Penderecki. Napisał muzykę do wielu, wielu filmów, ale między innymi do Rękopisu znalezionego w Saragosie. Z jego kompozycji korzystali również tacy reżyserzy jak Stanley Kubrick, Martin Scorsese i David Lynch. Czemu to jest ważne? Gdyż Rękopis znaleziony w Saragosie Wojciecha Jerzego Hasa to jest ulubiony film Martina Scorsese. Zresztą sam mówił, że się na nim wzorował, kręcąc swoje niektóre filmy, więc ważny film, ważne dzieło, ważny twórca. To jest ważne, ależ bardzo ważne, bo dużo słowa ważne. Często tak naprawdę mamy osoby, które nie są rozpoznawalne w kraju, są rozpoznawalne może niewiele, aczkolwiek za granicą nagle się okazuje, że kiedyś pojedziemy za granicę, a tu proszę bardzo, taka osoba. No, dość powiedzieć, Katyń, właśnie Rękopis znaleziony w Saragosie, Demon, Nie bój się, Samotny głos człowieka. No, tego było mnóstwo, tego było od groma, to sobie tylko przeskakuję, patrzę, żeby przejrzeć kilka innych tematów i wydaje mi się, że Krzysztof Penderecki był takim jednym z twórców, którzy byli akurat bardziej rozpoznawalni za granicą niż w kraju, mimo że oczywiście w kraju również wiele osób darzyło go wielką estymą. Rzeczywiście stwierdziliśmy, że ja osobiście sam bardzo, bardzo cenię jego muzykę. Uwielbiam rzeczywiście świetną muzykę filmową. I akurat twórczość Krzysztofa Pendereckiego to jedna z tych, które bardzo, bardzo, bardzo uwielbiam. Dobra, patrzycie, co piszecie. Właśnie, Marcin, jak spędziłeś Halloween? Spędziłem Halloween w domu z dzieciakami. Wiadomo, nie można się oddalać więcej niż 5 km od domu. Pogoda była paskudna, jak to teraz akurat w Irlandii. Wieje, pada, niezbyt ciekawie. Siedzieliśmy w domu, zrobiłem kino Bambino, oglądaliśmy Hotel Transylwania, wcinaliśmy popcorn i popijaliśmy, tu was zaskoczenie, herbatką, a akurat sobie zaszalałem i poleciałem sokiem jabłkowym. Ja obejrzałem wczoraj Sinister i nie mogłem zasnąć. Rzeczywiście Sinister z Ethanem Hawke'em dosyć dobry film. Penderecki jak najbardziej. Napisał Pasję według świętego Mateusza. Bardzo mnie cieszy, że nie tylko film, ale również i rzeczywiście dobra muzyka robi na was wrażenie. A w Rękopisie niezapomniana rola niżającego Zbigniewa Cybulskiego. No, bardzo dobra. Też jeżeli pamięć mnie nie myli, Franciszek Pieczka też ma tam bardzo ważną rolę i rzeczywiście świetną. W ogóle dobry film, muszę przyznać, jeden z moich ulubionych filmów. Panie i panowie. Dobrze. Teraz tak się zastanawiam, jak tego twórcę przedstawić. No pewnie i tak źle wypowiem nazwisko, więc nie będę kombinował. Alan Davieu. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiadam. Proszę bardzo. Amerykański operator filmowy i może nie byłoby w tym nic dziwnego, aczkolwiek najczęściej współpracował ze Stevenem Spielbergiem oraz Barrym Levinsonem. 5 nominacji do Oscara za zdjęcia do filmów E.T., Kolor purpury, Imperium Słońca, Avalon oraz Bugsy. Pracować ze Stevenem Spielbergiem, no to jest po prostu, to jest Liga Mistrzów, to jest największy chyba zaszczyt, jaki może tylko doznać jakikolwiek artysta. Już niekoniecznie mówię, że operator, ale nieważne, czy jesteś scenografem, aktorem, inspicjentem, czym kilkolwiek innym, jeżeli rzeczywiście współpracujesz z takimi ludźmi jak Barry Levinson, jak Steven Spielberg zwłaszcza, no to jest po prostu coś pięknego, rzeczywiście coś świetnego, niesamowitego. Pewnie każdemu mi się marzy, nie tylko takim twórcom. Tak patrzę dalej, co mniej więcej składa się również filmy, że tak powiem, poza Spielbergowe na filmografię Alana Davieu, John Alan Davieu, pewnie źle wymawiam, ale jak coś to poprawcie. Van Helsing, Żona astronauty, czyli
współczesna wersja Dziecka Rozmery Romana Polańskiego, Bez lęku, Kongo, Harry i Hendersonowie i tak dalej, i tak dalej. Coś pięknego, rzeczywiście coś pięknego, robi wrażenie. Ja akurat sam przekonałem się nie tak dawno o tym, że dobrze zrobione zdjęcia do filmu to jest coś ekstremalnie, ekstremalnie ważnego. A stało się tak przy okazji mojego ostatniego filmu, czyli przy okazji Dzieciaka. Ten aktor, o którym teraz powiem, no już o nim wspominaliście na czacie. Ja go kojarzę z filmu, nie z serialu, a z filmu, właściwie z 2 części. Mowa oczywiście o filmie FX, a ten aktor to Brian Dennehy. W tymże filmie wspólnie z innym Brianem, z Brianem Brownem, grali parę nie detektywów, bo akurat Brian Dennehy wcielił się w rolę policjanta, a Brian Brown był specem od efektów specjalnych i właśnie FX, stąd ta nazwa. Pewnie gro z Was kojarzy go z roli w filmie Rambo, przepraszam, nie Rambo, Pierwsza krew, bo taki był chociaż polski tytuł Rambo Pierwsza krew, ale również Park Gorkiego, między innymi John Hurt oraz Joanna Pacua, o której mówiliście nie tak dawno przy okazji biografii Beaty Kozidrak, Silverado, tak, western świetny z Kevinem Costnerem, Kokon, Orły, Temidy, FX oczywiście i jego kontynuacja. Jeżeli pamięć mnie nie myli, to nawet kojarzę go z takiego filmu, chyba Renegaci, w którym właśnie występował razem z Lou Diamond Phillipsem. Rzeczywiście fajna sprawa. Proszę bardzo, nawet kreacja na małym ekranie w filmie Death of a Salesman, czyli Śmierć komiwojażera, przyniosła mu Złoty Glob, Nagrodę Gildii Aktorów oraz nominację do Nagrody Emmy. Rzeczywiście to był człowiek, to był aktor, którego kariera była bardzo dziwna, gdyż nie był on piękny, nie był on jakoś specjalnie predysponowany do tego, żeby zostać gwiazdą, a tu jednak tak patrzę sobie, oczywiście, że Romeo i Julia z 96, czyli ta wersja Baza Lermana z Leonardo DiCaprio, uznany za niewinnego, Orły Temidy, Atak na posterunek, Zawodowcy i tak dalej, Marco Polo, Park Gorkiego już, że tak powiem, mówiłem, więc tego było mnóstwo i rzeczywiście cieszy mnie to, że został gwiazdą, no nie ma go już, jak już mówiłem, wśród nas, no ale na to nic, panie i panowie, na to nic niestety nie poradzimy. Dobra, tutaj odhaczam, przepraszam bardzo, ale muszę, bo inaczej mi się zagubił pomiędzy tym wszystkim, co tutaj się dzieje. Patrzę, co tutaj piszecie. I ty pamiętam, ryczałem kiedyś, kiedy był nieżywy. No widzisz, Krzysztofie, wiadomo jak to jest. Razem go oglądałem, kiedy byłem smarkaczem, jak większość z nas, na szczęście. Dobry gliniarz lub prokurator, ale kto? Przynam szczerze, bo akurat jeżeli mowa o Brianie Dennehy, to niespecjalnie. Miałem okej, dobra, w porządku. Grał też w komedii Tomcio Grubasek rolę szalonego ojca. Możliwe, walczył w Wietnamie. Stąd akurat jego rola w Rambo rewelacyjnie pasowała w ogóle z zagadką, może nie tyle z zagadką, co niespodzianką jest, gdyż John Rambo w książce ginie w pierwszej części. Ups, jeżeli nie czytałeś książki, czy nie czytałaś, to bardzo przepraszam, ale rzeczywiście John Rambo na końcu jest mano pojedynek właśnie z szeryfem, no i strzelają do siebie i giną. No ale w filmie twórcy stwierdzili, spokojnie, zrobimy inaczej, rzeczywiście może będzie szansa. Zobaczymy, jak to będzie. Dużo tego będzie, ale wiadomo dokładnie, o co chodzi. Panowie i Pani, przypominam, jeżeli ktoś chce dołączyć do naszego live'a, odcinka na żywo, w komentarzu jest link, można się włączyć, można wejść, można powiedzieć kilka słów o artyście, który odszedł, a który rzeczywiście był ważny dla Ciebie osobiście. Ten pan to tak naprawdę, jak dla mnie, muszę przyznać, powiem szczerze, że człowiek jednej roli, chciałoby się rzec, aczkolwiek muszę przyznać, że człowiek jednego serialu, bo o ile fakt, że pojawił się w wielu produkcjach, o tym świadczy, no ale jak dla mnie, no nie będę ściemniał,
to jest człowiek jednego serialu, czyli mowa o serialu pod tytułem Diabli Nadali, z Kevinem Jamesem między innymi w roli tytułowej i rzeczywiście Jerry Stiller, czyli tata, ojciec Bena Stillera, Kroniki Seinfelda, tam również się pojawiał, wystąpił między innymi w Zulanderze, Dziewczynie moich koszmarów i tak dalej, ale najbardziej był właśnie znany z Diabli Nadali. Fajny serial, ciekawy. No, mężczyzna ten miał już swoje lata, bo 93, kiedy zmarł, więc rzeczywiście to jest fajna sprawa, naprawdę jeszcze, tak sobie pomyślę, 93, panie i panowie, jeszcze ponad 50 lat, czyli tak naprawdę nie mam połówki na karku. Chciałbym tak, rzeczywiście to robi wrażenie. A teraz coś dla fanów kina włoskiego, czyli Michel Piccoli. Pewnie go kojarzą starsi widowie z filmów Jean-Luc Godarta, Louisa Buñuela, Jean Renoir. Oczywiście bardzo przepraszam za moją rewelacyjną dykcję. Alfred Hitchcock jak najbardziej oczywiście. Filmy, które robią wrażenie, tak, Skok w pustkę, Dziwna sprawa, Przekątna gońca, Piękna złośnica, Habemus, Papam, mamy papieża. Rzeczywiście jeden z niewielu tak naprawdę twórców, może nie aktorów z kina włoskiego, których ostatnimi czasy, że tak powiem, można wspominać, bo o ile na przykład Sophia Loren rzeczywiście wraca do kręcenia, porzuciła aktorską emeryturę i jeszcze raz wystąpi w kinie, bardzo dobrze, rzeczywiście czekamy, bo to świetna sprawa, no to Michel Piccoli, tak naprawdę nazwisko bardzo znane, przynajmniej mi, panie i panowie. Od 2014 nie kręcił, od 2014 zawiesił buty na kołku, kamerę na kołku, jakoś tak. Patrzę, co piszecie. Teraz będzie dwóch twórców, o których widziałem, że już mówiliście. Tak, Diabli Nadali. Pisze Krzysiu Lesiu jak najbardziej. Prokurator do gliniarzy niskich stopniach. Mowa, jeżeli mi pani nie myli, jeszcze właśnie o Brianie Dennehy. Artur, mój ulubiony serial komediowy. No widzisz. Tak, to jest właśnie szkoda, że oglądamy coś i potem popatrzcie, że rzeczywiście mijają lata i się okazuje, że tego człowieka nie ma. Tak, Jerzy Sztur wystąpił w tymże filmie. Pomoc papa, to było coś. Pewnie, że tak. Marcin, dla mnie Halloween 5 zemsta Michaela Myersa jest spoko. Ja przyznam szczerze, że Halloween 5 nawet nie pamiętam. Przyznam szczerze. Akurat 5, 6 to nie są chyba specjalnie dobre filmy, więc sobie odpuściłem, bo wiadomo jak to jest, panie i panowie. Dobra. Tak. Ian Holm. Jak akurat widzę tego gentlemana, to pewnie większość mówi zaraz o Harry Potter. Nie, jak widzę tego gentlemana, to mi od razu przychodzi do głowy jeden film. Obcy. Ridleya Scotta z lat 70. Rzeczywiście tak wcielił się w Asha, tego robota, któremu później odwala. Bilbo Baggins z Władcy Pierścieni. Patrzę dalej. Rydwany Ognia między innymi, Awiator, Piąty Element, czy Szaleństwo Króla Jerzego. Naprawdę bardzo dobry, bardzo wybitny aktor, bardzo wybitna postać. I to jest kolejny brytyjski twórca, którego niestety już z nami nie ma. 88 lat miał rzeczywiście. Za Rydwany Ognia nominowany do Oscara. Patrzę, 7 w sumie nominacji oraz nagród BAFTA, czyli Brytyjskiej Akademii. Wygrana Złota Palma za Rydwany Ognia, Emmy, Saturny i tak dalej. Można by liczyć, można by ciągle wyliczać, a i tak pewnie nie byłoby temu końca. No niestety, panie i panowie, tak to jest. O tym dżentelmenie mówiliśmy nie tak dawno, przyznam szczerze, bo było o czym.
Joel Schumacher. Joel Schumacher, dla tych, którzy nie wiedzą, reżyser. A pan? A ja jestem reżyserem kina akcji. No, to zaraz zobaczy pan niezłą akcję. Pewnie kojarzycie go między innymi z ostatnich 2 filmów o Batmanie, czyli Batman Forever oraz Batman i Robin. Aczkolwiek ja go kojarzę między innymi z filmu z Emilio Estevezem Ognie Świętego Elma. Albo w sumie film, który jest dużo lepszy mi się, bo jeden z ciekawszych w jego filmografii, czyli Linia Życia. Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Oliver Platt, William Baldwin rzeczywiście tam występował. Klient. Tak, klient z Matthew McConaugheyem, z Samuelem L. Jacksonem, znowuż Kiefer Sutherland. Czas zabijania, a nie, klient mi się pomyliło. Klient to jest akurat Czas zabijania z tymi aktorami, a klient jest z Tommy Lee Jonesem w Ściganym. Rzeczywiście tak było. Upadek, słynny upadek z Michaelem Douglasem również, kiedy to szaleje. Tutaj patrz sobie dalej. 8 mm z Nicolasem Cage'em i Joaquinem Phoenixem, no i wspomniana już duologia o Batmanie. Ostatnio modne są wersje reżyserskie, wiadomo, Zack Snyder's Cut, i gdzieś poszła plotka, że przy okazji, no nie czaruje mi się, zarówno Batman Forever oraz Batman i Robin rewelacyjnymi filmami nie były, ale poszła plotka, że przy okazji tego pierwszego, czyli Batman Forever, gdzie w rolę zagadki wcielił się Jim Carrey, w roli Harvey'a Denta mieliśmy, przepraszam, 2 twarzy, mieliśmy Tommy'ego Lee Jonesa, że jest wersja reżyserska, gdzie dużo bardziej twórca zajął się sprawą psychiki, tego co się dzieje z Bruce'em Wayne'em, czyli z Valem Kilmerem, kiedy to zagadka zaczyna swoje rzeczy, no i zagłębiamy się wtedy w szaleństwo, można by powiedzieć, Bruce'a Wayne'a. Ponoć dobre, ciekawe, dłuższe, inne, całkowicie inny wydźwięk, mroczniejszy. Studio powiedziało, że nie. My robimy Batman Forever i Batman i Robin tylko po to, żeby sprzedać koszulki, kubki, pudełka z płatkami śniadaniowymi i tak dalej. Więc może kiedyś zobaczymy, aczkolwiek ciężko powiedzieć. Może się uda, aczkolwiek niekoniecznie. Wiadomo, panie i panowie, jak to w tym aspekcie jest. Dobrze, popatrzę, co tutaj piszecie. Cześć Marcinie, cześć Czarek, miło, że znów w niedzielę można coś się pytać. Cześć Chris, witamy Cię również. Wiadomo jak jest. Który Bilbo był lepszy, Holm czy Freeman? A to już sobie sami odpowiecie, ja już nie będę wnikał. Rest is peace, oczywiście, że tak. To jest tak wieczna polemika, który Joker był lepszy. Więc to jest w tym samym aspekcie. Nie wygląda na 88, góra 70 na tym zdjęciu. No bo to zależy też, kiedy było robione, prawda? W wersji polskiej na Holmia w Hobbicie głos podkładał Kazimierz Kaczor. Również ciekawy aktor. Tak, no Batman i Robin, ale i tak. Wiadomo, Batman i Robin do najlepszych filmów nie należą, zresztą sami o tym również piszecie, ale ten grzech w karierze można wybaczyć. David Stern również umarł, aczkolwiek David Stern nie miał jak dla mnie wspólnego nic z filmami. Batman i Robin, film, przez który pokochałem depresję. Mam nadzieję, że depresja Styx już Cię opuściła, już nie jesteś w depresji, nie jesteś bardzo stłamszony. Batman z 89 roku, drugi najlepszy Batman, bo 3 dałem na pierwszym miejscu. Ok. Może być tak. Pamiętajcie, ktoś chce dołączyć do odcinka, do czatu, do odcinka, w sensie tutaj z kamerą na żywo, wbijajcie. W komentarzu jest link do tego, możecie zobaczyć i se pogadamy. Popatrzmy, panie i panowie, gdzie jesteśmy. Teraz będzie mistrz nad mistrzami. Jego utwory. W jego utworach rozkochaliśmy się od pierwszych nut, chciałoby się rzec. Nieważne jaki gatunek, nieważne jaki twórca, wiadomo było, że jak jest dobra muzyka, to film musi być równie dobrze. Panie i panowie, włoski kompozytor i dyrygent Ennio Morricone. Czyli to można powiedzieć Ennio Morricone,
Memory 5 i wszystko jasne. Filmy Sergio Leone, czyli oczywiście trylogia spaghetti westernów z Clintem Eastwoodem. Wiadomo oczywiście o co chodzi. Za garść dolarów, za kilka dolarów więcej oraz Dobry, Zły i Brzydki. Takie są polskie tytuły. Dawno temu w Ameryce. To też bardzo ważny film, oraz również Dawno temu na Dzikim Zachodzie. Też bardzo fajny film z Henry Fondą oraz między innymi Charlesem Bronsonem grającym na harmonice. I to jest jeden z tych przykładów tak naprawdę, jak mówiłem wam wcześniej, że czasami jest tak, że twórca dostaje Oscara honorowego, by kilka lat później dostać Oscara, bo okazało się, że jeszcze nie odłożył łyżki, czyli jeszcze w nim coś tkwiło rzeczywiście fajnego, dobrego. No, Ennio Morricone otrzymał Oscara za muzykę do filmu Quentina Tarantino, czyli Nienawistna ósemka, nie tak dawno temu. Przyznam szczerze, był w Irlandii na koncercie, miałem się wybrać, ale przestraszyłem się. Jak zobaczyłem, jaka jest cena biletów, to stwierdziłem, że nie stać mnie. No ale było chyba muzyka. To jest właśnie to, że ja uwielbiam twórców, którzy mają wyrazisty styl, który po pierwszych tak naprawdę kilku nutach, kilku taktach można rozpoznać styl. No i niewątpliwie Ennio Morricone taki był. No. W tym momencie Dobry, Zły i Brzydki i tak dalej, te wszystkie rzeczy, nawet przecież Metallica używa na wstępie ich i jego Ennio Morricone muzykę, rewelacja. Naprawdę Ennio Morricone to jest jeden z tych twórców, który nie przeniknie, nie przeminie nigdy. Będziemy zawsze pamiętali. Można nie pamiętać filmów jego, chociaż akurat ciężko, bo filmy, do których pisał muzykę, no to rzeczywiście również były ważne filmy, nie tylko komercyjne, ale i społeczne, bo Misja, jeżeli pamiętam dobrze, chyba tam również muzykę poczynił. Cinema Paradiso, Giuseppe Tornatore. Oj, piękny film. Misja, oczywiście jak najbardziej. Nietykalni. Mowa już o tym filmie była przy okazji Seana Connery'ego. 1900 Człowiek Legenda z Timem Rothem. Ważna sprawa. Niebieskie dni, wszyscy mają się dobrze, Malena i tak dalej, Można było pewnie dobre filmy wymieniać i cały czas byśmy mogli na temat świetnych, rewelacyjnych, dobrych filmów, a zwłaszcza z dobrą muzyką Ennio Morricone gadać godzinami. Chociaż ponoć jest tak, że jeżeli oglądasz film i okazuje się, że zauważasz muzykę, że ona jest świetna, rewelacyjna, wybitna, to oznacza, że niespecjalnie film jest dobry, gdyż skupiasz się na czymkolwiek innym niż na aktorach, niż na fabule, więc skupiasz się na muzyce. Śmiem się nie zgodzić, gdyż przyznam szczerze, bardzo często oglądam film, muzyka jest wybitna, film jest równie dobry, ale tak z reguły jest. Niech tylko, że tak powiem, przykładem będzie Ostatni Mohikanin czy Waleczne Serce. Filmy dobre, muzyka również, że tak powiem, dobra. Tak Ennio Morricone, wiadomo jak jest. Nienawistna ósemka, najlepsza muzyka jego. W ogóle zabawne jest to, mówiłem, dostał Oscara za Nienawistną ósemkę, a 9 lat wcześniej, aż 9 lat wcześniej dostał Oscara za Całokształt Mistrz. No oczywiście, że tak, westerny, jak najbardziej, westerny. Co prawda, no niestety westerny nie mają teraz swojego czasu, mimo że ktoś tam co jakiś czas próbuje je wskrzesić. A to Quentin Tarantino robi Nienawistną ósemkę, a to Kurt Russell robi Bone Tomahawk. No ale wiecie jak to jest i jaki był ostatni film z jego muzyką. Ostatni film z muzyką Ennio Morricone, już ci powiem, zaraz zerknę, sprawdzę i będę dokładnie wiedział co, gdzie, jak i kiedy, bo wydaje mi się, że Nienawistna ósemka to nie był chyba ostatnie jego dzieło. Nie mam pojęcia jaki jest polski tytuł, ale wyjdzie w 2021 roku. The Canterville Ghost, czyli jeżeli będzie, tak jak się łatwo można myśleć, to będzie Duch z Canterville. Tak, ktoś występuje, Stephen Fry, Hugh Laurie, o proszę bardzo, Hugh Laurie, czyli Dr. House, więc pewnie możecie go kojarzyć. No. Untouchables Capone Rising, czyli jakaś wersja jeszcze Nietykalnych, może jakiś dokrętka albo film dokumentalny o Alu Capone. Patrzę tutaj, co tutaj piszecie. Tutaj piszecie, dobrze.
Muzyka jest nieśmiertelna i gdy po wielu latach pokażemy dzieciom filmy z jego muzyką, powiemy im, że to był wielki człowiek. I to się będzie rozumiało same przez się. I to jest właśnie najciekawsze, najlepsze, najfajniejsze w tym wszystkim. Teraz twórca z Polski. Właściwie może twórca to ciężkie, może nie tyle ciężkie, co buńczuczne słowo, gdyż ja akurat kojarzę tego aktora głównie z występów kabaretowych, półkabaretowych. Mowa oczywiście o Andrzeju Strzeleckim, którego no, ja głównie kojarzę z prowadzonych imprez, aczkolwiek również można go kojarzyć z filmów W pustyni w puszczy, Przepraszam, czy to biją, a także wystąpił w roli doktora, i tu muszę się posłużyć ściągawką, doktor Tadeusz Kozieło-Kozłowski. Tak, serial Klan. Nawet przyznam szczerze, że nie wiem, czy ten serial, przepraszam, dalej jest kręcony, czy on dalej leci. To jest ten, tak, to jest ten, gdzie Rysiek jeździł taksówką. No, niestety to była nagła, szybka sprawa. Niestety pan Andrzej zachorował i były koncerty, które miały sprawić, że będą zebrane pieniądze na leczenie, były różnego rodzaju zbiórki. Niestety nie udało się. Nie udało się, panie i panowie, i co dużo mówić, pana Andrzeja z nami już nie ma. Tak patrzę, pół wieku poezji później, w 2019 roku był Bitwa Warszawska, więc nawet nie najgorsze widowiska, w sensie, że dosyć znane, bo według mnie Bitwa Warszawska do najlepszych dzieł nie należy. Kiedy miłość była zbrodnią, Ostatnie okrążenie, Kuchnia Polska, to był miniserial, właśnie w którym między innymi pan Andrzej Strzelecki wystąpił. Teraz aktorka, którą no, to będzie ciężko, gdyż nie grała ostatnimi czasy w ogóle, ze względu na wiek. Powiem więcej. Ostatnią rolę zagrała w 1988 roku, czyli Olivia de Havilland. Amerykańska aktorka, legenda, kariera trwała blisko 50 lat i powiem więcej, laureatka 2 Oscarów za rolę w filmach Dziedziczka oraz Najtrwalsza miłość. 5 nominacji również, no, Złote Globy i tak dalej, i tak dalej. Pewnie gro z Was, mam nadzieję, kojarzy ją z filmu Przeminęło z wiatrem. Wcieliła się w rolę Melanie Wilkes. Tak, Przeminęło z wiatrem, ta ważna, jak bardzo ważna się przekonali ostatnio chyba twórcy na Netflixie, tak? Kiedy to musieli wycofać i nanieść poprawki. Ale film oczywiście między innymi z Clarkiem Gable w rolach głównych. Tak, pani Olivia de Havilland miała już swoje lata i też przyczyniła się do tego, że spopularyzowane zostało kino, a ten gentleman, o którym teraz powiem, mam w stosunku co do niego bardzo duży sentyment, wielką estymą go darzę, bo wystąpił w jednym z moich ulubionych horrorów, w Straszaku, w którym się zakochałem, bo widziałem pierwszą część, kiedy miałem bodajże 8 lat. Mowa oczywiście o filmie Koszmar z ulicy Wiązów, a ten aktor to John Saxon, panie i panowie. Wystąpił w tymże filmie, wcielił się w rolę porucznika Thompsona, czyli ojca naszej głównej bohaterki, faceta, który był jednym z rodziców odpowiedzialnych za to, że Freddy Krueger stał się frytką. Krótko mówiąc. John Saxon z wielu był filmach znanych? Oczywiście, że tak. Ja go pamiętam również Wejście smoka z Bruce'em Lee. Tak, z samym Bruce'em Lee tam również był karateką. Jak zwał, tak zwał oczywiście. Appaloosa, Joe Kidd. Kilka ważnych tytułów, aczkolwiek jak dla mnie najbardziej będzie znany jako porucznik Thompson z pierwszej oraz bodajże 3. albo 4. części Koszmaru z ulicy Wiązów. Popatrzymy, co tutaj piszecie. Pom. Dobrze, ale przeskakuje. Ale to wszystko przeskakuje, panie i panowie. Doktor z Klanu, tak, właśnie mowa o Andrzeju Strzeleckim. Kozieło, Kozłowski. Ennio Morricone to był genialny kompozytor. To jest właśnie, mówię, to co mówiłem, że świetnie, że takie osoby robią coś i potem my wiele lat później oglądamy, patrzymy, słuchamy wreszcie i to jest coś, co chwyta
za serce, no bo mówimy Ennio Morricone, każdy wie, że to jest muzyka, że to jest genialna muzyka i to jest coś pięknego, prawda? Mówimy Pablo Picasso, wiemy, że malarstwo i to jest dobre, być najlepszym w swoim fachu, chyba o tym marzy każdy z nas. Ojciec Nel z Pustyni w Puszczy i dziekan Warszawskiej Szkoły Teatralnej. Proszę bardzo, to cały czas o świętej pamięci panu Strzeleckim. Williamsowi też coraz bliżej do tamtej strony, więc niedługo pewnie przejdzie na zasłużoną emeryturę. Mam nadzieję, że będzie jak najdłużej tworzył. Mowa oczywiście o Johnny Williamsie. Ostatnio, już mówiłem chyba o tym tydzień temu, oglądałem koncert Johna Williamsa z Wiednia, z filharmonikami wiedeńskimi. Świetna sprawa, naprawdę rewelacja. Jeżeli macie możliwość dorwać, wiem, że na YouTubie, co prawda chyba nie wideo, nie zapis koncertu jest, ale audio słuchałem, więc zresztą rewelacyjna sprawa. 102 suby, już dobijemy dziś do 105, nie wiem, to zależy od Was. Jeżeli jeszcze nie daliście suba, to zapraszam, uczyńcie to. Oczywiście pamiętać trzeba również o łapce w górę. Jak najbardziej tutaj zaraz przypomnę, że o trylogii Prawdziwego Kinomana, czyli nie wyłączyłem tego, proszę bardzo, czyli po pierwsze łapka w górę, po drugie sub, po trzecie dzwonek, byłoby miło, abyśmy dzisiaj dobili do 105, byłoby fajnie jak najbardziej. Patrzymy, co dalej. Dobra. John Saxon, Rest in Heart jako porucznik w koszmarze. Oczywiście, że tak. Bardzo, bardzo piękna sprawa. 104 lata. No 104 lata to w tym momencie, panie i panowie, wspominacie oczywiście o Olivii de Havilland. Tak, jak najbardziej sędziwy wiek. 104 lata. 104 lata. W ogóle Olivia de Havilland urodziła się w Japonii, w Tokio. Wiadomo, jak jest. Nowa część Piątku, nie będziemy o tym dzisiaj dyskutować. Gwiezdne Wojny bez muzyki Williamsa nie mają sensu. Oczywiście, na szczęście jeszcze żyje. Marcinie, wspomnisz o Romualdzie Lipko jako o wokalistce Roxette? Tak, będzie zarówno o Romualdzie Lipko, jak i o Marii Fredriksson z Roxette, gdyż Listen to Your Heart to piosenka bardzo, bardzo dla mnie ważna. Zanim będzie o Marii Fredriksson, muszę tutaj oczywiście przejść. Będzie o innym twórcy, o reżyserze, również związanym z muzyką. Co tu dużo mówić, bo wiele musicali poczynił. Alan Parker, panie i panowie. Alan Parker. Jego debiut pełnometrażowy to Bugsy Malone, 3 nominacje do Złotych Globów. Później tylko Midnight Express, Sława Ptasik, Mississippi w ogniu. Rzeczywiście było kilka fajnych filmów. Harry Angel, no wiadomo jak jest. Muszę przyznać, że rzeczywiście ja chyba najbardziej go cenię, może za najmniej poważny, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, film, czyli Evita z Antonio Banderasem oraz Madonną. Tutaj tak jeszcze patrzę, Prochy Angeli, The Commitments, już mówię Mississippi w ogniu, Sława, czyli Fame. Rzeczywiście potrafił wyczuć, naprawdę, miał to coś do aktorów. Pamiętam, że kiedy Madonna pokonała między innymi w wyścigu do roli Evity Peron, między innymi Susan Sarandon, to się okazało, że no w porządku, ale głos nie daje rady, więc co? Więc pół roku ćwiczeń, prób z różnego rodzaju trenerami, nauczycielami dało swoje i okazało się, że Madonna była świetna. Później, gdy, no bo Evita Peron w Argentynie po prostu uchodziła za królową, za świętą niemalże, kiedy były protesty, jak Madonna, normalnie ta puszczalska, ta w ogóle latawica i tak dalej, okazało się, że niepotrzebnie się martwiliście. On dokładnie wiedział, jak to się je, dokładnie wiedział, co chce osiągnąć, więc udało mu się to, zrobił to rzeczywiście bardzo dobrze, sprawnie, sensownie i tak, że wyglądało to rewelacyjnie, panie i panowie. Teraz pytaliście o kilku innych artystów, ale zanim przejdę do nich, poczytam tutaj, piszecie na czacie, tylko dajcie mi sekundkę, bo coś mi się tutaj zawiesiło, jak to bardzo często ma miejsce, gdzie to tutaj coś się porobiło. Oczywiście, że tak. Oczywiście. Muszę coś sprawdzić, sekundkę. Już patrzymy. Damy odcinek na żywo. Wszystko może się zdarzyć.
Okej. Pięknie, niby wszystko już jest dobrze, ale jednak nie ma tego złego, ale wiadomo jak jest. Muszę tylko coś wyszukać i już jestem, ale tego jest dużo dzisiaj. Przyznam szczerze, że kiedy tworzyłem listę, mam 32 nazwiska na tej liście, miałem nadzieję, że rzeczywiście, że będzie mniej osób, które od nas odeszły i które w jakiś tam sposób, no co tu dużo mówić, sprawiły, ukształtowały mnie, dziwnie zabrzmi, ale artystycznie wrażliwie i kiedy tak właśnie robiłem listę, no ta pani, o niej już właśnie wcześniej wspomnieliście, była jedną z osób, której tak naprawdę nie wyobrażam sobie, przyznam szczerze, jakiejkolwiek imprezy właśnie w podstawówce jeszcze, na której to piosenki zespołu Roxette nie pojawiłyby się. Mowa oczywiście o Mari Fredriksson. Mari Fredriksson zespołu Roxette, który to tworzyła razem z gitarzystą oraz kompozytorem Perlem, mam nadzieję, że wymówię, Per Gessler. Tak się nazywał i tworzyli mnóstwo, naprawdę mnóstwo utworów, Listen to Your Heart, Joyride i tak dalej, nie będę wszystkiego tłumaczył. No rozchorowała się biedaczka, niestety, wiadomo jak jest, ale jej muzyka to było coś, co rzeczywiście robiło wrażenie. Coś, co sprawiło, że Roxette to jest do dzisiaj szwedzki zespół, wiadomo, ale do dzisiaj uchodzi za klasyka w tym momencie już muzyki popowej, nie czarujmy się. Per się nazywał, Per Gessler. I to było coś innego, coś fajnego, coś ciekawego. W 1986 roku założyli zespół i tak naprawdę występowali cały czas do jej śmierci. Tutaj patrzę, nowotwór mózgu. Niefajna sprawa, naprawdę. Od 2002 roku walczyła z tym cholerstwem. Stąd właśnie wybrałem między innymi takie zdjęcie, gdyż jeżeli chodzi o artystów, którzy właśnie byli schorowani, gdy widzę, załóżmy, nie wiem, Mary Fredriksson, to ja cały czas ją widzę właśnie taką jak tutaj, jak w teledyskach do piosenek. Nie chcę jej widzieć schorowanej. Ja wolę w pamięci mieć taką żywotną, taką pełną energii oraz wigoru artystkę. Więc tak. Mary Fredriksson również skądinąd rewelacyjny kompozytor. Też był dzisiaj już wspomniany na czacie, czyli Romuald Lipko. Panie i panowie, to jest człowiek, powiedzieć człowiek orkiestra, to jak nic nie powiedzieć. Powiedzieć Budka Suflera, Lady Punk, w sumie nie tworzył, ale dzięki niemu Janek Borysewicz zaczął. Powiedzieć Jarosław Kukulski, Natalia Kukulska, Halina Frąckowiak, Hołdys, naprawdę Michał Rybszyński, mnóstwo. Izabela Trojanowska, Felicjan Andrzejczak. Tych nazwisk jest mnóstwo twórców, którzy dzięki niemu tak naprawdę wypłynęli, powstali. Urszula, również są kompozycje właśnie do Dmuchawce, Latawce Wiatr, Malinowy Król, tego było mnóstwo. Eleni, Marla Rodowicz, Irena Santor. Ukształtował rock'n'rollowo naprawdę kilka pokoleń, bo pan Romuald cały czas grał, cały czas tworzył do momentu, kiedy się rozchorował, bo kiedy bodajże 2 albo 3 lata temu odszedł z zespołu, a nawet wcześniej mi się wydaje, odszedł z zespołu Krzysztof Cugowski. W tym momencie twierdzili, że reaktywują zespół z nowym wokalistą, z kimś, kto zastąpi Krzysztofa Cugowskiego. Mieli rozpocząć właśnie na jesieni koncerty, na jesieni tego roku. Niestety Romuald się rozchorował. Rak dróg żółciowych, więc niekoniecznie kolejna fajna sprawa. Patrzę, instrumenty klawiszowe, trąbka, gitara basowa. Urszula, Anna Jantar, Izabela Trojanowska, Queens, Grzegorz Wilk, Zdzisława Sośnicka, Jan Bo i tak dalej można byłoby tworzyć. Przykra sprawa, naprawdę
Przykra sprawa. Już patrzę, co tutaj piszecie, bo rzeczywiście dużo tych komentarzy się pojawiło, tylko zrobię porządek z tymi wszystkimi zdjęciami. Cofnę sobie troszeczkę. Proszę bardzo. Dobrze. Alan Parker, tak, jak najbardziej. Dokładnie wiadomo, o co chodzi. Mississippi w ogniu to już klasyka. Mississippi w ogniu. Willem Dafoe. Jak najbardziej. Słyszałem o wielu rzeczach, aczkolwiek pozwolisz, Adamie, że nie będziemy politykować, jak już mówiłem wcześniej, nie politykujemy, więc proszę nie politykować na czacie, gdyż my zajmiemy się tutaj kulturą. Spoczywaj w pokoju, oczywiście, że tak. Oczywiście jak najbardziej. Tak to jest. Jolka brzmi ponadczasowo. Mnóstwo jest takich utworów, które brzmią ponadczasowo. A ktoś mi powiedział, że Budka Suflera skończyła się na Kill 'Em All. Gro osób tak twierdzi, kiedy właśnie wyszło takie tango i zaczęła się druga młodość, można powiedzieć, zespołu Budka Suflera. Jest kilka etapów, bo jak wiecie, Budka Suflera miała kilku wokalistów, bo to nie tylko Krzysztof Cugowski, ale był m.in. Felicjan Andrzejczak. I tak, to jest piosenka rzeczywiście, jak dla mnie, petarda, Jurku. Nadciąga Noc komety. To jest właśnie, jeżeli mnie pamięć nie myli, Felicjan Andrzejczak oraz Urszula. To rzeczywiście robiło wrażenie, sprawiło, że było coś pięknego. Nic nie może wiecznie trwać. Anny Jantar. Piosenka dla mnie bardzo ważna. Również mi się to podoba. No, jak już mówiłem wcześniej, niestety nie oszukamy PSL-u. Zaraz właśnie tutaj będzie jeden z gości. Słuchajcie, przypomnę, jeżeli ktoś chce dołączyć do nas na żywo, w komentarzu jest link, klikniesz w niego, przeniesiecie i możesz powiedzieć o artyście, którego nie ma między nami, a jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważny, panie i panowie. Teraz, pewnie Marcin z Kocham Kino przeżył bardzo to, ale Chadwick Boseman, panie i panowie, odtwórca roli, między innymi Czarnej Pantery, pewnie z tego filmu większość ludzi go zna, aczkolwiek mnóstwo było różnych innych filmów, tutaj sobie patrzę na jego filmografię, Bogowie Egiptu, 42, prawdziwa historia amerykańskiej legendy, Get On Up, przyznam szczerze, że kiedy oglądałem Get On Up, to jest 2014 rok, oglądałem i w porządku, w ogóle nie czaiłem, nie ogarniałem, mówię, dobrze, rzeczywiście fajnie zagrany film, ale nie przyszło mi do głowy, że to będzie kiedyś taki mega aktor. 21 mostów, Marshall i tak dalej, kilka innych filmów. Amerykanin, tak, 43 lata. Był co prawda tylko o 3 lata starszy ode mnie, ale rzeczywiście wywarł wrażenie. Chadwick Aaron Boseman na całym świecie Marvela, w MCU pojawił się, pokazał, i sprawił, że zakochaliśmy się w Wakandzie, tak? Wakanda Forever i to jest rzeczywiście coś, jeżeli robisz, jak już mówiłem wcześniej, robisz coś, tworzysz, nieważne co, naprawdę, lepisz z plasteliny, grasz na flecie, grasz na trójkącie albo malujesz jakąś swoją ulubioną techniką, a jesteś w tym tak dobry, że ludzie cię zauważają i nagle wszyscy sprawiają, że coś pięknego w tym jest. To jest świetna sprawa, że jesteś rozpoznawalny. I właśnie Chadwick Boseman był taki, bo nikt mi nie powie, można go było nie lubić jako Czarną Panterę, można byłoby go uwielbiać, ale nikt nie powie, że facet z Wakandy nie był wyrazisty. Także zgadza się. Oczywiście, że tak. Wakanda Forever. Krzysiek pisze, Kubiak, że Czarna Pantera wrócił do Wakandy. Możliwe rzeczywiście. Sprawił, że będzie dobrze. Czarną Panterę w dubbingu robił Kamil Kula. Przyznam szczerze, nie wiem, nie widziałem. Napiszcie mi, czy Kamil Kula oddał sprawiedliwość, że rzeczywiście dubbing był dobry, ciekawy oraz sensowny. Cenię za rolę bejsboliście i 21 mostów, ale i tak zostanie dla nas Black Panther. Oczywiście, że tak, jak najbardziej to jest. Przyznam szczerze, że pewnie nie byłby zaszufladkowany, chociaż ostatnio Larry Kimmel, jakiś tak w razie jeden z amerykańskich
prowadzących różnego rodzaju talk show miał rozmowę z Chrisem Evansem i jutro w moim programie będzie artysta znany kiedyś jako Kapitan Ameryka, czyli Chris Evans. Ja mówię, Chris kto? Rzeczywiście nie byłby pewnie zaszufladkowany, bo cały czas tworzył inne role. To nie jest tak, że spokojnie robię tylko i wyłącznie to, a nic innego. Nie. Jak najbardziej Chadwick Boseman dał się poznać jako Czarna Pantera, ale pamiętam, że będzie w porządku. Jakiegoś będzie zaraz do nas dołączy Sebastian. Jaki Sebastian? Pewnie zastanawiacie się. Panie i panowie, Sebastian, który do nas dołączył, który z nami był kilka ładnych tygodni temu. Sebastian Królak, czyli reżyser, nie reżyser kina akcji, ale reżyser kina dobrego, ciekawego, ambitnego. Za chwilę do nas dołączy. Pamiętajcie, jeżeli chcecie pogadać dzisiaj tylko i wyłącznie jest taka jedyna sytuacja, święto zmarłych, więc jeżeli chcecie, w komentarzu jest link, ktoś ma ochotę, proszę bardzo, zapraszam. Teraz troszeczkę zrobi się poważnie, mimo że twórca, o którym powiem, no wiele osób mówi, że jak mowa o Czechach, a właściwie Czechosłowacji, to nie da się zachować poważnej twarzy, ale Jiří Mencel, panie i panowie, Jiří Mencel, pociągi, tak, widać tutaj kawałek plakatu, pociągi pod specjalnym nadzorem, no to już jest klasyk, to nie da się powiedzieć, mam nadzieję, że wszyscy, a przynajmniej gro osób na czacie zna ten film. Postrzyżyny, Kapryśne lato, obsługiwałem Angielskiego Króla, naprawdę laureat Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie i to jest niesamowita sprawa. No, nie będę oczywiście dalej wymieniał nagrody, nominacje do BAFTA, w Cannes, w Wenecji i tak dalej, aczkolwiek był to jeden z tych twórców, którzy sprawili, że świat usłyszał o Europie Środkowo-Wschodniej, tak to powiedzmy, bo to były właśnie czasy, kiedy u nas, że tak powiem, święcili triumfy Kieślowski, Wajda, później Polański i tak dalej. Rzeczywiście to było dobre, świetne, zawodowe kino. Później, no co prawda, próbował kontynuować tę, można by powiedzieć, szkołę kina czeskiego Jan Szwerak, między innymi jego Kola też oczywiście zdobywca Oscara. No, udaje się to z lepszym lub gorszym skutkiem. Teraz mówiłem o tym ostatnio, nowy film Agnieszki Holland jest czeskim kandydatem do Oscara, więc no, nawet polscy twórcy również mają szansę. Mówię z tego polscy, gdyż Agnieszka Holland chodziła do szkoły filmowej w Czechach. Niestety, z drugiej strony, no Jiří Mencel 82 lata miał. Broń Boże, nie mówię, to 82 lata to wystarczy. Nie, nieważne. 5 lat, 500 lat, każda śmierć jest beznadziejna. No ale chyba łatwiej, przyznam szczerze, jakoś zaakceptować nam, gdy odchodzi osoba w podeszłym wieku, która już rzeczywiście przeżyła mnóstwo, która już zrobiła coś dobrego, coś fajnego, ciekawego niż młody twórca, młody artysta. No ale wiadomo, tak to panie i panowie jest. Zanim przejdę do osób nam, chciałem powiedzieć, najbliższych, czyli do 2 Polaków, którzy odeszli ostatnio, mam jeszcze kilku twórców, których przynajmniej pewnie nie wszyscy kojarzą, bo na przykład tę twarz gro z was może kojarzyć. Tak, to jest Jerzy Łapiński, aktor teatralny, telewizyjny, bardzo, bardzo ciekawy, ale niestety zapomniany przez wielu z nas. Tak, tylko zerknę w jego filmografię, no i oczywiście Szatan z 7 klasy, jako uczeń, wtedy tam pamiętam, w tym filmie występowała młodziutka Polaraxa, to było rzeczywiście coś ważnego, coś ciekawego, tak tylko sobie zerkam, no oczywiście 07 Zgłoś się, czyli porucznik Borewicz, blisko, coraz bliżej, a ostatnie lata to Słodkie życie, Być jak Kazimierz Dejna, widzicie, Kazimierz Dejna, temat Manchester City oraz Legii Warszawa przewija się cały czas, Prawo Agaty, Komisarz Alex, Job, czyli Ostatnia szara komórka, jako lekarz, to jest to, że właśnie pan Jerzy bardzo często pojawiał się w filmach w rolach drugoplanowych, trzecioplanowych, to nie był nigdy albo bardzo rzadko osoba, która występowała na pierwszym planie. Zawsze tam, to jest jak czasami wam mówię na zasadzie,
tutaj w tym filmie występuje mnóstwo aktorów, których kojarzycie z tego filmu, z tego serialu, gdzieś tam piąty trup, który leżał twarzą w dół w filmie, w programie 997. Właśnie pan Jerzy był takim aktorem. Gro z was, mam nadzieję, bo tutaj mowa była o dubbingu, że rzeczywiście przy okazji Czarnej Pantery ten dubbing nie był rewelacyjny, ale mam nadzieję, że kojarzycie go z ról dubbingowych Rybki z Ferajny, Harry Potter i Więzień Azkabanu, Korneliusz Knot, tak samo zresztą w Czarze Ognia był Korneliuszem Knotem, Rogate Rancho, Shang Fu oraz Harry Potter Zakon Feniksa, Korneliusz Knot również. Niewiele osób go doceniało, aczkolwiek nagród zbierał dużo, bardzo mnie to cieszy. Krzyż Kawalerski, złoty medal zasłużonych kulturze Gloria Artis, pięknie, bardzo mnie to cieszy. Złoty Krzyż Zasługi, oznaka zasłużony działacz kultury, srebrny krzyż i tak dalej, i tak dalej. Także pan Jerzy rzeczywiście był osobą, która, no to dużo mówić, sprawiła, że tak się nieraz można zastanawiać, no ale po co robić coś, gdzie nie mam szans, żeby mnie rozpoznali, a jednak może jest szansa, jednak rzeczywiście może jest szansa, jeżeli robisz coś dobrze, ciekawie, jeżeli rzeczywiście to, co robisz jest twoją pasją, to tak powinno być i to mnie bardzo, bardzo cieszy. Zanim przejdę, muszę znaleźć zdjęcie, bo oczywiście mi zginęło, bo bardzo często mi się to dzisiaj zdarza. O, jest, aczkolwiek mnie to bardzo niepokoi. O tym gitarzyście tak naprawdę mówiłem już jakiś czas temu. Eddie Van Halen, panie i panowie. Gro osób myśli, że to jest Amerykanin, tam naprawdę on urodził się w Amsterdamie, czyli w Holandii. Ja przyznam szczerze, mnóstwo jest utworów zespołu Van Halen, którego był założycielem, wokalistą, gitarzystą, ale Jump to dla mnie jest utwór, który nieważne kiedy, w nocy, o północy, zawsze rozpoznam. Przepraszam, ale oczywiście muszę wysłać link, bo zapomniałem, albo po prostu nie wysłałem i coś się dzieje. Proszę bardzo, poszło, więc zaraz dołączy do nas Sebastian. Eddie Van Halen to był po prostu, tak jak uwielbiam i kocham i cenię bardzo za grę na gitarze Janka Borysewicza, tak Eddie Van Halen wydaje mi się jest jeszcze mimo wszystko o półeczkę troszeczkę wyżej, tam gdzieś razem sobie, może nie razem, ale ciut poniżej Steve'a Vai'a czy Joe Satrianiego oraz Erika Claptona i Carlosa Santany sobie pyka. Mógłbym niby przytoczyć tutaj filmografię filmów, w których wykorzystana była muzyka między innymi zespołu Van Halen, ale to byłoby niemożliwe. To byłoby niemożliwe, bo pierwszy album, jaki zespół Van Halen wydał, to był 78 rok, ostatni 2012. Więc jak łatwo sobie policzyć, ponad 30 lat i tego to było mnóstwo. Naprawdę przyznam szczerze, że wystarczyło, że jakiś utwór pojawił się w filmie, w tym momencie to jest jego. Cały czas to się dzieje i będzie i rzeczywiście fajnie. Rak krtani jest bodajże oficjalna przyczyna śmierci. Sam Eddie Van Halen, kiedy zachorował, mówił, że używał do grania na gitarze metalowej kostki i bardzo często tą kostkę właśnie nam gdzieś grał, ona spadała na podłogę, ją podnosił, wkładał do ust, mówi, że to był właśnie to. To był niestety największa zmora, że nie dbał o takie rzeczy i po prostu to go dorwało. Baczę na czacie, co piszecie, bo rzeczywiście kilka komentarzy się pojawiło. Proszę bardzo, dobra. Dla mnie czeskie kino to przede wszystkim Krecik, Sąsiedzi, Arabella i Pod jednym dachem. Ostatnio rozmawiałem z koleżanką w pracy, mam zarówno i Czechów, jak i Słowaków, ona jest Słowaczką i tak pamiętamy Arabellę, pamiętamy Pod jednym dachem, taki dosyć specyficzny, to była telenowela, można powiedzieć, która się działa w szpitalu, to było coś innego, coś fajnego, ale rzeczywiście coś fajnego. Czy Jerzy Łapiński grał w Złotopolskich? Możliwe, przynajmniej szczerze, aż zaraz sprawdzę. Nie oglądałem, ale tutaj widzę, że w wybranej filmografii nie ma. Jest oczywiście jako poseł Gromosław Jemioła. Taką rolę właśnie pan Jerzy w tym filmie prowadził. Panie Jerzy również oczywiście pańska, tak, zgadza się Filipie, Korneliusz Knot. Taką rolę on pełni. Widzę, że pojawił się już Sebastian, zaraz
Zaraz go dołączymy, tylko że przeczytam kilka waszych komentarzy. Jest jedno miejsce, gdzie człowiek byle gówno może być rozpoznawalny. No wiesz, to jest. Osobiście ja przyznam szczerze, że wolę rozpoznawać ludzi po tym, że fajną muzykę zrobili, fajną książkę i tak dalej, coś dobrego zrobili, niż że weszli na YouTube'a, pokazali tyłek i nagle ludzie ich kojarzą. Szpital na peryferiach, chyba tak, rzeczywiście, chyba taki był tytuł tego serialu odnośnie czechosłowackiego wtedy jeszcze, odnośnie Iży Mencla. Dobra, panie i panowie, teraz chwila, zanim przejdziemy, bo mam jeszcze naprawdę, przyznam szczerze, dwie postacie, o których bym chciał porozmawiać, ale zanim to uczynimy, to wiecie, tutaj ogarnąć temat, że nie mam kontakt z bazą i podłączamy i włączamy, panie i panowie, naszego kolegę po fachu, Sebastian Królak. Cześć Sebastianie, widzimy się, słyszymy się? Cześć wszystkim. Super, witamy. Nadal, jak domyślam się, widzę, patrzę, jesteś w Londynie. Tak. Przynajmniej w Wielkiej Brytanii. Słuchaj, poprosiłem cię, żebyś powiedział mi właśnie o kilku twórcach, artystach nieżyjących już w tym momencie, a którzy zrobili na tobie duże wrażenie, którzy odcisnęli, że powiem, swój stempel na twoim życiu. O kim chciałbyś nam powiedzieć? Kto był rzeczywiście takim taką ważną postacią? Znaczy generalnie takich postaci to mam wiele i starałem się dobrać w tym, i nie ukrywam, że bardzo dużo osób, które najbardziej kształtuje mnie do dziś, są jednak osoby żyjące, a też nie bardzo lubię się powoływać na totalne ikony, no bo jak gdyby to inspirują wszystkich, tak? I zdecydowanie wolałbym, żeby gdzieś tam ewentualnie osoba jakby była zainteresowana, mogła sobie poszperać gdzieś dalej a propos jakichś osób z zewnątrz, no bo bardzo łatwo jest powiedzieć ten, aczkolwiek taką osobę też przygotowałem i to nawet nie do końca ze względu na to, że jakoś inspiruje mnie jego praca, co bardziej inspiruje mnie jego podejście do tego, na przykład jak wpłynęło to na moje myślenie i to też jak gdyby też jest ciekawe, bo de facto wielu reżyserów, na przykład z racji tego, że głównie reżyseruję filmy, to są jednak postacie, które nadal żyją, tak? I teraz co do tych osób, które sobie przygotowałem, no to zacznę akurat z grubej beczki, no bo weźmiemy sobie jedną ikonę, tak? Czyli Kirk Douglas. Była dzisiaj właśnie mowa o naszym pięknym, świetnym aktorze, 104 lata, rzeczywiście wiek poważny. Który z filmów najbardziej, można powiedzieć, ci się spodobał, zainspirował cię? No wiadomo, Kirk Douglas to wszyscy powiedzą Spartacus, ale nie tylko. Tak, właśnie nie powiedziałbym akurat tego filmu, z tym, że akurat z Kirkiem Douglasem to jest właśnie ta historia tej postaci, którą wybrałem przede wszystkim dlatego, jako bardzo śledziłem to, w jaki sposób rozwijała się jego kariera i jakie było jego osobiste podejście do samego tematu kariery, aktorstwa, więc no muszę przyznać tak, że na pewno nie widziałem wszystkich filmów z nim i z tego punktu ciężko by mi było wybrać taki 100% film, z którym mógłbym powiedzieć tak, to jest ta jedna życiowa rola, która stwierdzam, że to jest ten ikoniczny moment dla niego. Przede wszystkim dlatego, że nie znam tych filmów wszystkich i wolałbym się w tym momencie ustosunkować do tego, aczkolwiek no wiadomo, Spartacus jest wspaniałą rolą, tylko że mówię, to jest to proste, to jest ta prosta odpowiedź, bo każdy to zna. I dlatego nie chciałbym powołać się na to, aczkolwiek przygotowałem sobie troszeczkę inną odpowiedź z nim związaną. Dlaczego akurat to wybrałem jego jako tą postać ikoniczną, bo też bardzo unikałem, zwłaszcza, że jest kilka ikonicznych postaci. No dopiero co pożegnaliśmy Seana Connery, tak? No niestety, tak, zgadza się. I przez chwilę pomyślałem o nim, ale bardzo nie chciałem go wziąć, pomimo tego, że bardzo cenię sobie tego aktora i mógłbym o nim godzinami mówić dlaczego, aczkolwiek no każdy go zna. W tym przypadku nawiążę do tego, co raz usłyszałem a propos tego aktora. Nie pamiętam, kiedy to było, czy ja byłem wtedy na studiach, czy w ogóle dopiero zaczynałem.
bawić się, że tak to nazwę, w filmowanie. I tych słów wtedy nie rozumiałem. I te słowa gdzieś tam czuję, że dopiero pomału zaczynają się we mnie, pomału zaczynam dopiero rozumieć sens tych słów, tak? I oczywiście nie zacytuję go dokładnie, bo usłyszałem to wiele lat temu i nie pamiętam, nie chciałem też szukać dokładnie tego cytatu, wolę to opowiedzieć, jak ja to zrozumiałem i jak to zapamiętałem. I przede wszystkim tak, jak wszyscy wiemy, Kirk Douglas zrobił karierę bardzo późno. Zgadza się. Jak z tego, co mi jest wiadomo, to chyba w wieku 30 lat zagrał w swoim pierwszym filmie, wtedy zadebiutował, z czego tak naprawdę realną karierę zrobił po 40. I do tego też nawiązuje mniej więcej to, co chciałem powiedzieć. W jednym z wywiadów powiedział, że ci wszyscy filmowcy, którzy powiedzmy na dzień dzisiejszy no mogą już jak gdyby odeszli od tego profesjonalnego filmowania, gdzieś tam nie wiem, zostali cały czas przy albo niskobudżetowych, offowych produkcjach, albo całkowicie z tego zrezygnowali, żeby pójść w kierunku powiedzmy biznesu reklamowego, bądź całkowicie z niego zrezygnowali. Są osoby, które według jego mniemania, i zgadzam się z nim, miałyby szansę prędzej czy później się w tej branży pojawić. Bo tak jak widzimy po jego przykładzie, niezależnie od wieku, ta kariera może do ciebie przyjść na każdym etapie twojego życia, czego jest też doskonałym przykładem Marian Diendziel, który na dobrą sprawę, i tu akurat mówimy o naszym podwórku już, zrobił karierę również na starość, ale w zasadzie nie tylko on, bo takich aktorów jest więcej. I to była jak gdyby rzecz, z którą przez bardzo długi czas się borykałem i do czego właśnie już pomału zmierzam, bo no ja mam akurat 27 lat, więc w zasadzie jestem jeszcze gówniarz, tak? Aczkolwiek... Co ty wiesz o zabijaniu? Aczkolwiek naprawdę muszę przyznać, że od wielu, wielu lat, a zwłaszcza od momentu, gdy tutaj przyjechałem do Londynu, czułem potworną presję wiekową. Na zasadzie takiej, patrzyłem na wszystkie moje ikony, które wybijały się w wieku tam 27 lat, w wieku 28 już debiutowali po prostu arcydziełami, tak? I czułem potworną presję, która widziałem, że bardzo negatywnie wpływa na mój proces twórczy, bo jak gdyby zacząłem skupiać się nie na samym procesie tego, co chciałbym opowiedzieć, że chciałbym robić to dobrze. Mało tego, przestałem podchodzić do filmu jak do czegoś, co kocham. I zaczął... To jest smutne właśnie, że czasami jest tak, że kurczę, ty już patrz, normalnie jest tyle czasu leci, normalnie mam tyle lat, a rzeczywiście jeszcze nic nie osiągnąłem. Popatrzcie, a ten już na przykład, a już ten miał tyle lat, a tyle, na przykład z drugiej strony przypomnij sobie Sylvester Stallone, kiedy robił Rockiego, bo to był taki jego przełomowy film tak naprawdę. On jest rocznik 46, a Rocky to był 70 lata, więc też był po 30. Oprah Winfrey była jeszcze starsza, kiedy mieli, to jest właśnie nieraz powtarzane, stary, rób swoje, a sukces przyjdzie. Dokładnie. I coraz bardziej zaczynają do mnie te słowa docierać. I to się oczywiście wiąże jeszcze z kilkoma innymi aspektami, również związanymi z filmem. Aczkolwiek, tak jak podchodziłem do tych słów gdzieś tam kiedyś, no okej, wszystko fajnie, tak od momentu, gdy trochę odpuściłem i stwierdziłem, okej, mi się nie śpieszy, tak. Nie czuję tej presji tak zwanego po 30 roku życia, no to już w zasadzie już nic nie zrobisz, już się emerytura zaczyna, nie? I bardzo długo w takiej ciemności po prostu żyłem i naprawdę wiem, że to przeświadczenie jest bardzo powszechne i z wieloma osobami, z którymi rozmawiam, jest bardzo aktualne, dlatego też nasz świat bardzo przyspieszył. I wszyscy tak gonią za tym czymś, żeby to jak najszybciej zrobić, nie patrząc tak naprawdę, czy to jest wartościowe, czy nie, tylko żeby to zrobić szybko i żeby odciąć ten kupon, żeby jak najszybciej się na tym wszystkim wzbogacić. Nie patrząc na to właśnie, czy ten proces jest wartościowy, czy nie, no bo jednak zgodzimy się chyba wszyscy, że tych wartościowych i nie tylko filmów, ale generalnie sztuka, czy muzyka, czy malarstwo, no było dużo, tych bardzo wartościowych rzeczy było dużo więcej wcześniej. Nie ma ich już teraz. Teraz mimo wszystko ta masowa produkcja się wkradła.
Czyli to, co tak naprawdę co jakiś czas mówię, że gdyby tacy twórcy właśnie jak nie wiem, jak mówię się, De Sica, Polański, De Palma, Scorsese zaczynali dzisiaj, to pewnie nie stworzyli takich świetnych filmów, gdyż dzisiaj, tak jak mówię, jest tak właśnie, zresztą ty też mówisz, że dzisiaj jest, mówię, kasa, misiu, kasa, co z tego, że robisz film, który ma być świetny artystycznie? Nie. Film ma zarobić, a jeszcze, jeżeli mamy możliwość zrobić drugą, trzecią, czwartą część, to już wtedy jest rewelacja. Dlatego ja jestem mimo wszystko zwolennikiem tych starych wartości. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, aczkolwiek uważam, że to jest coś, czemu warto, to jest coś, czemu jestem wierny i czemu na pewno będę podążał, bo na tym się wychowywałem i gdzieś tam przez chwilę o tym zapomniałem, ale to są po prostu rzeczy, które zawsze z nami zostaną, nie? Także... W porządku, rób swoje, nie przejmuj się. Ja dostałem kiedyś taką informację, że słuchaj Marcin, jak nie zrobisz kariery do 26 roku życia, to nie zrobisz. Wiadomo jak jest, mi 26 lat już mam prawie 2 razy, no jeszcze nie, ale nie przejmuję się tym jak najbardziej. Dobrze, Kirk Douglas, a właściwie Isur Danielowicz-Dębski. To była osoba, która cię zainspirowała pierwsza. Kogo nam jeszcze dzisiaj przygotowałeś? Kto jeszcze wywarł na tobie wrażenie, zrobił na tobie ogromne wrażenie? 2 następne postacie. To akurat są postacie, jedna postać jest akurat delikatnie znana, a druga postać jest praktycznie będzie nikomu nieznana i dlatego się na nie zdecydowałem, żeby drobną ciekawostkę a propos tych osób powiedzieć i troszeczkę upamiętnić pamięć o nich, zwłaszcza, że były to też osoby, z którymi jestem delikatnie związany. I jedną z tych osób to jest pan Stefan Voigt z Katowic, który w zasadzie nie jest ani film. To była osoba, którą poznałem, co to najśmieszniejsze, będąc już w Anglii, w momencie, gdy przygotowałem się do spotu reklamowego, który kręciliśmy podczas festiwalu Legalna Kultura, który jest tam powiązany z tym festiwalem w Gdyni, za który w ogóle fajnie, bo udało się zdobyć wtedy drugą nagrodę na tym festiwalu, ale to już jak gdyby tylko nawiasem mówiąc. I pan Stefan świętej pamięci Voigt nagrywał nam pod to wszystko dubbing. To jak gdyby ta cała animacja, bo to była animacja, ten cały spot, polegał troszeczkę na zabawie z słowem i bazował właśnie na śląskim starym dialekcie, który z racji tego, pan Stefan był górnikiem, tak, i po momencie, gdy przeszedł na emeryturę, właśnie zaczął wchodzić w świat filmu i stąd też jak gdyby pokleiłem te 2 rzeczy, bo przez te ostatnie lata swojego życia był na wielu polskich megaprodukcjach, czy to pojawił się jako statysta, czy jakiś drobny epizod. Ja osobiście akurat nie śledziłem tego tak dokładnie, żeby powiedzieć, akurat w tym filmie tam się ten pan znajduje, aczkolwiek z racji tego, że o ten świat zahaczył, miał kontakt tak naprawdę z najlepszymi nazwiskami w tej branży w Polsce i z racji tego, że ja miałem możliwość z nim współpracować i to co jest w tym wszystkim najśmieszniejsze, nigdy nie widząc go na własne oczy, rozmawialiśmy tylko przez telefon i w zasadzie reżyserowałem go przez w zasadzie połączenie przez Skype'a, żeby osiągnąć w tym spocie dokładnie to, co chciałem. I na dobrą sprawę, to co jest najsmutniejsze, już go nigdy nie będę miał możliwości spotkać, bo zmarł w październiku. Szkoda, rzeczywiście szkoda, kiedy to jest tak, że wiesz, jest gro twórców, jak kiedyś miałem taki cykl, nawet znani, nieznani, kiedy właśnie mówiłem o tych osobach, że tak powiem, najczęściej z drugiej strony kamery, niekoniecznie aktorach, reżyserach, którzy wywarli, odcisnęli swoje piętno, swój stempel zostawili na filmach, na kinematografii, a kurczę, niestety gro z ludzi nawet nie kojarzy, wiesz, i to jest taka sytuacja, że niestety wiadomo jak jest. No i to jest prawda, a jest naprawdę masę, dlatego jak gdyby bardzo zależało mi na tym, bo często nawet jak rozmawiam o filmach, to wiadomo, nawet osoby nie gdzieś tam nie z branży, te ikoniczne osoby wymienią ci od razu, nawet jeżeli nie znają tam powiedzmy tych czołowych filmów. Oczywiście. A ciekawa rozmowa zaczyna się w momencie, gdy mówisz nazwisko, mówię, o kurczę, nie znam go. O, ciekawe, co on zrobił? A tu się nagle odkrywa jakiś drugi świat. I ja tak miałem przy masie reżyserów
jak na przykład Asgharze Farhadi, którego nigdy wcześniej nie słyszałem, a potem nagle zobaczyłem, że zrobił masę dobrych filmów, w ogóle już dwukrotnie dostał Oscara. No coś niesamowitego i takich reżyserów znam masę i chętnie bym polecił, czy to reżyserzy z Indii, czy nawet swojego czasu to był Haneke, aczkolwiek on to jest ikoną, więc... W tym momencie już dokładnie, już jego status troszeczkę się zmienił i więcej osób jego kojarzy. Co, wiesz, tak samo było kiedyś z Jimem Jarmuszem czy Wimem Wendersem, prawda, ale później nagle się okazało, że w tym momencie to już są nazwiska bardziej rozpoznawalne. Dokładnie. I no, więc to jak gdyby, dlatego jak gdyby wybrałem sobie pana Stefana, którego no niestety już nie spotkam, ale bardzo się cieszę, że miałem przyjemność z nim współpracować i że jak gdyby miałem możliwość chociażby w taki sposób delikatnie upamiętnić to, że taka osoba istniała, że taki człowiek żył, mimo że wiadomo, praktycznie nikt o tym się już za bardzo w życiu nie dowie. Z racji tego, że z żadną ikoną się ten człowiek nie stał. To jest w ogóle też bardzo ciekawe, nawiązujące do tego, co mówię, że w zasadzie pamiętamy głównie te ikony, mimo że tych świetnych ludzi jest więcej, nie? Wiesz, to tak samo jak na przykład nieraz oglądałem programy telewizyjne, seriale i patrzę, kierownik dźwięku Tadeusz Drewno. I większość osób w ogóle, kto to jest kierownik dźwięku? Albo fotosista Krzysztof Wellman. Kto to jest? Niby nazwisko znane gdzieś tutaj brzęczy, kojarzymy Dorotę Wellman skądś, ale na przykład jej męża już niekoniecznie, rzeczywiście jest bardziej znane. No ale tak to jest, że gro, tak jak mówisz, gro nazwisk, przyznam szczerze, nie będę się miał, ja też Stefana Wojta nie kojarzę, nie miałem okazji, pewnie znając życie, ktoś mi potem powie, a słuchaj, a ten film, a pewnie bym w tym momencie skojarzył, sobie przypomniał, ale no niestety takich twórców jest mnóstwo. Ty znasz osoby, których nikt inny nie kojarzy. Na szczęście miejmy nadzieję, że będzie zapamiętany, będzie rozpoznawalny. I następną postacią, to już bo przygotowałem sobie 3 takich powiedzmy, chociaż porozmawiać możemy o większej ilości, bo to akurat mniej więcej wiem, kto zwłaszcza w tym roku odszedł, aczkolwiek i to ciekawe, bo dlaczego wybrałem akurat tą osobę? To jest, teraz nie wiem, czy nie przekręcę czasem imienia, mam nadzieję, że nie, ale to jest pani Lee Ferrero. Okej. I to jest pani, która w Szczękach Stevena Spielberga zagrała tą kobietę, która straciła dziecko w tej pierwszej scenie ataku rekina. I to właśnie ona spoliczkowała Roya Scheidera, dobrze mówię? Tak. Tak, w tej słynnej scenie, gdzie właśnie wyrzuciła mu, że nie był w stanie pomóc jej dziecku. Ona również zmarła w tym roku, to było 5 kwietnia, miała 91 lat. I zdecydowałem się właśnie powiedzieć o niej, bo to też jest pani, która w zasadzie zagrała tylko w tych Szczękach i z tego, co pamiętam, chyba jeszcze w jednej z kontynuacji, chyba 4, ale nie pamiętam dokładnie. I tak mi się skojarzyło i dlaczego chciałem o tym powiedzieć, to akurat troszeczkę nawiązując do następnej ikony, no bo jednak Spielberg to jest ten reżyser nadal żyjący, który zwłaszcza z tych młodzieńczych lat, no niekoniecznie akurat teraz, aczkolwiek nadal bardzo, bardzo szanuję jego pracę, ale przede wszystkim za czasów dzieciństwa śledziłem i bardzo wpłynęła na mnie, jak patrzę na kino teraz, na to, jak podchodzę do przede wszystkim storytellingu, tego opowiadania historii, do tego, jak powiedzmy historia wygląda w naszej głowie, co teoretycznie dla nas wydaje się jasne, ale niekoniecznie dla widza. Bardzo dużo analiza jego dzieł, że tak to powiem, mi dała w tym, jak na przykład teraz patrzę na opowiadanie historii. Jest także ten delikatny wątek nawiązujący do pani, która de facto przerzuciła nas do Spielberga, była moją motywacją do tego, żeby właśnie o niej zaznaczyć, a podejrzewam, że też nikt jej nie będzie pamiętał, tak? No niekoniecznie, właśnie patrzę na jej filmografię, to rzeczywiście mamy naprawdę Szczęki Revenge, czyli 4. część, ta z Michaelem Kellym, Michael Vempilus i The Mist Over Tale, w którym wystąpiła i że tak powiem to wszystko, także no zgadza się, niekoniecznie stała się ikoną także kina. Podejrzewam, że częściowo rozczarowałem co niektórych, ale a propos tymi wyborami, ale też może w jakimś tam stopniu
otworzyłem jakieś tam nowe, gdzieś tam jakieś nowe drzwi, w których powiedzmy ktoś sobie przypomni, tak, o, taka osoba była, bo jednak na pewno prawie każdy te Szczęki obejrzał, a na przykład tej pani nikt nie pamiętał, a ona również zmarła w tym roku razem z plejadą tych wszystkich ikon, tak. Słuchaj, to powiem tak, skoro tu już, że tak powiem, jest, bo zostało mi tak naprawdę jeszcze 2 aktorów, których chciałem omówić, którzy odeszli od nas, no chciałbym, żebyś mi powiedział, Wojciech Przoniak, no nie będziemy nikogo tutaj ściemniać, że to jest nieznany aktor, to rzeczywiście jest ikona kina polskiego, ikona kina europejskiego, bo to tak naprawdę nie ma znaczenia o czym mówimy. Dla mnie to będzie od zawsze, a powiem szczerze, Korczak. Ja pamiętam, kiedy w kinie właśnie chyba w 7. klasie, może w 8. klasie podstawówki byliśmy w kinie i właśnie oglądaliśmy Korczaka. No ale to nie tylko Korczak, bo tak tylko Austeria, Agnieszki Holland, filmy Gorzkie żniwa, Zabić księdza, Piotr Szulkin, no, powiedzmy nasz twórca sci-fi, jeżeli tak można powiedzieć, Golem, Carte Blanche, Danton, w którym między innymi wcielił się, wystąpił obok Gerarda Depardieu, Ziemia obiecana i tak dalej. Która rola, że tak powiem, Wojciecha Przoniaka, no w tym momencie nie będziemy czarować, że pamiętamy wszystkie, bo tych ról jest mnóstwo, ale w jakim filmie, że tak powiem, z jakiego filmu zapamiętasz go najbardziej? Czy to będzie ten współczesny, powiedzmy, na przykład, nie wiem, tutaj patrzę, Carte Blanche, Czarny czwartek, Janek Wiśniewski, Kret, czy rzeczywiście wolisz go tylko bardziej klasycznego, Ziemia obiecana, Korczak, Wesele? Co by to było, jeżeli chodzi o Wojciecha Przoniaka? Nie wszystkie widziałem. Z tych filmów próbuję sobie przeanalizować a propos tych, które widziałem. Także daj mi dosłownie momencik i możesz kontynuować w tym czasie a propos niego. Ja sobie przygotuję jakąś odpowiedź, tak żeby była w miarę spójna. Dobrze. Panie i panowie, powiem w ten sposób. No, Wojciech Przoniak, tak, no, legenda, ikona. Ostatnie dni nie były łaskawe dla nas. Teatralny, filmowy aktor. Patrzę tutaj, no tak chcę wam tylko powiedzieć. Dziennikarz tańczyk w Weselu Andrzeja Wajdy, Moritz Welt z Ziemi obiecanej i tak dalej. Dwukrotnie nagrodzony na festiwalu w Gdyni. To było czasy, kiedy festiwal w Gdyni, że tak powiem, bardzo, bardzo dużo znaczył. Rzeczywiście był świetny. Ziemia obiecana i oczywiście wiele lat później, już w 2015 za rolę w filmie Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy. Ja mówię, niby były inne pomysły na Korczaka, niby były innych reżyser, bo to producent był z zagranicy, z Ameryki. Pomysł był, żeby właśnie innych aktorów wziąć, bodajże Maksymilian Schell. Andrzej Wajda uparł się, nie, robimy to po mojemu, myślę po polsku, więc mówię po polsku i zrobili to z Wojciechem Przoniakiem. Dobrze, był to świetny aktor. Ja również go pamiętam, taki był sketch, to chyba był albo w kabarecie Dudek, albo w kabarecie Pod Egidą, kiedy to z Piotrem Franczewskim występował i był sketch o radzieckim, rosyjskim, w razie o studencie, który się nazywał Awas. Wojciech Przoniak również pokazał się z różnej roli, z innej strony, z tej strony, gdzie rzeczywiście można było sobie obejrzeć i również nie tylko wzruszyć się, ale i pośmiać. Sebastianie, jak tam? Czy znalazłeś, czy przeszukałeś, czy masz już... Mi się wydaje, że ja chyba obstawałbym za Korczakiem, wiesz? Mhm. Zdecydowanie. Tak jak mówię, jeszcze pamiętam troszeczkę go z Carte Blanche, ale mimo wszystko no to jest akurat to jest fajny przykład, żeby pokazać to, że w sumie świetna postać, która na dobrą sprawę mimo wszystko siedzi w cieniu tego drugiego planu, moim zdaniem. To jest postać ikoniczna, przynajmniej dla mojego pokolenia, bo jestem o kilka dni starszy od ciebie. Rzeczywiście Korczak robi wrażenie. Mało kto wie, a mam nadzieję, że akurat pierwszy raz wam powiem, Agnieszka Holland właśnie robiła pisała scenariusz do Korczaka. Wiadomo, jak to była koprodukcja niemiecko-polsko-brytyjska, tak sobie ładnie tutaj patrzę, więc Wojciech Przoniak rzeczywiście świetny aktor, panie i panowie, jeżeli nie znacie, trzeba nadrobić. I aktorem tak naprawdę, którym chciałbym, że tak powiem, zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę,
jest potem, no bo wiem, że nie o wszystkim powiedziałem, między innymi jeszcze nie powiedziałem między innymi o Stewarcie Gordonie, to jest reżyser między innymi takiego filmu jak Reanimator, tak wiem, mówię o nim dlatego, że gro z was uwielbia horrory i również jego postać, tak patrzę tutaj, Reanimator, Zaświatów, Lalki, takie filmy bardziej można by rzec offowe, ale bardziej też niskobudżetowe. No. Aktor, który tak naprawdę zmarł również ostatnimi czasy i gro z ludzi przypisuje mu tego cholernego wirusa, ale tak naprawdę od wielu lat walczył z cukrzycą, z nadwagą, a my i tak kochamy go jako Arnolda Boczka. Tak to jest, panie i panowie. Oczywiście mam nadzieję, że go poznajecie. Dariusz Gnatowski. Chciałbym powiedzieć, wybitny aktor, wybitna postać, aczkolwiek większość z nas nie kojarzy go z żadnego innego filmu oprócz kiepskich, a to akurat nieprawda, gdyż tak tylko sobie zerknąłem, Sara, 13 posterunek, czyli obydwa filmy Macieja Ślesickiego, Ogniem i Mieczem, Miasto Prywatne, Demony wojny według Goi, więc również u Pasikowskiego wystąpił. Nie czaruję, spokojnie, to nie były jakieś role pierwszoplanowe, nie było to wybitna sprawa, Tygrysy Europy, Jerzego Gruzy, rzeczone już wcześniej, ale Arnold Boczek był to człowiek, był to facet, który tak naprawdę był duszą towarzystwa, potrafił, no, sympatyczny grubasek, tak, nieraz tak się o takich osobach mówi, ale facet, który sprawił, że w tym momencie kto sobie potrafi wyobrazić naszą wersję, naszą przeróbkę świata według Bandich, czyli świat według Kiepski bez Boczka. No niestety nikt. 59 lat, więc jak najbardziej młody chłop. No i szkoda, że Boczka już nie ma między nami. Aczkolwiek on jest przykładem aktora, który bardzo został zaszufladkowany w tej jednej roli i tak, rzeczywiście tak. Jakbyś porozmawiał z wieloma osobami, przede wszystkim to jest ta rola, z której się go pamięta, a szkoda, bo on jest jedynym aktorem, który udowodnił, tak akurat przy nim najbliżej jest Andrzej Grabowski, który się znakomicie udowodnił, że oni potrafią zrobić trochę więcej niż się tylko śmiać albo doprowadzić cię do śmiechu i są świetnymi aktorami dramatycznymi. Także tutaj... Jego role teatralne po prostu ponoć, no, niestety nie miałem możliwości zobaczenia go, ale ponoć oddawał się cały roli. Aktor totalny, można by rzec? Chyba niekoniecznie. A Grabowski to w ogóle inną drogą. No, ja się nie tak dawno dowiedziałem, że Grabowski na przykład nie pije w ogóle piwa, a to, co widzę z Fertkiem, no to po prostu te jego wszystkie akcenty i tak dalej, no to nie wyobrażam sobie, żeby w tej puszce mocny full było coś innego niż, nie wiem, tam pije wodę, sok, czy herbata, może herbata rzeczywiście bardzo dobra, a potrafił, nieważne, jest taki, po angielsku jest taki tekst, że to było, zabraliście nam nadzieję, there's no hope, chodziło o Boba Hope'a, nie ma pieniędzy, there is no cash, chodziło o Johnny'ego Casha, zróbcie, żeby przynajmniej Bacon przeżył, let live Kevin Bacon. No niestety tutaj nasz polski Bacon, bardziej Boczek, Arnold Boczek, no niestety nie ma go z nami, a szkoda. Szkoda i żałuję, że nie było mu dane poznać nie było nam wszystkim dane poznać go od tej innej strony, gdzieś tam w jakiejś wyżej budżetowej produkcji, nie? No niestety, dokładnie tutaj patrzę na czat, Helena, mam zawał i nie będzie tego legendarnego w mordę jeża i tak dalej. Kibicował, tak, rzeczywiście był zapalonym kibicem piłkarskim, uwielbiał, nawet jakiś czas temu widziałem, że były specjalnie, udzielił wywiadu, jak to kibicował jednej, drugiej, trzeciej, piątej drużynie. Nie będę mówił której, bo nie chcę poróżnić tutaj widzów na czacie. Panie i panowie, no odcinek smutny, no nie, odcinek prawdziwy, w którym to mieliśmy możliwość porozmawiać sobie o... Poza tym wiecie, przepraszam, no mów, słucham. Mhm. Jak gdyby chciałem tylko na zakończenie dodać, że mimo wszystko to jest aktor, który ukończył PWST w Krakowie, nie? I no, zdecydowanie mówimy tutaj o najwyższej lidze, zwłaszcza, że można było
można było rzec, że i bardzo tak często się tak zdarza, że wielu aktorów, którzy w telewizji grają, no to są jednak aktorzy, którzy nie mają doświadczenia po szkole, nie są po szkołach filmowych, czy nie mają doświadczenia teatralnego. Tutaj zdecydowanie była najwyższa półka. Patrz, bracia Mroczkowie. A tak jeszcze to, co Sebastian mówił właśnie odnośnie PWST w Krakowie, to jest tak się niby przyjęło, że jeżeli nie dostanie się do PWST w Krakowie, to idziesz gdziekolwiek indziej i biorą cię z pocałowaniem ręki, bo Kraków to rzeczywiście jest elita, a nie jak powiedzmy w Warszawie, czy jak się mówi w Warszawce, elita. Więc coś w tym jest. Ja zresztą na przykład pamiętam, jak, co prawda nie Kraków, ale kiedy Krzysztof Kieślowski startował na reżyserię i się niestety nie dostał po raz pierwszy, nie przyjęli Krzysztofa Kieślowskiego na reżyserię, czajcie? Była taka sytuacja. I to był taki dokument I'm So, jest mi tak sobie. Widziałem go dawno temu i dziennikarz go pyta, to co się wtedy stało, panie Krzysztofie? No co, powiedziałem sobie jedno, ja wam skurwysyny pokażę. I udowodnił, i to nie są moje wulgaryzmy, nic nie wymyślam, to są słowa Krzysztofa Kieślowskiego. Tak więc tak to jest. No niestety Boczek został zaszufladkowany, podobnie jak Stanisław Mikulski, o którym tutaj wspomniałem. Janusz Gajos, udało mu się uciec z roli Janka Kosa, tylko po to, żeby zostać zaszufladkowany w roli Tureckiego w kabarecie Olgi Lipińskiej, ale tutaj również dał radę i pokonał swoje amplua, sprawił, że świat, mam nadzieję, że świat, bo rzeczywiście bardzo dobry, europejski aktor to jest. Sebastianie. Ale to go znowu łączy bardzo właśnie z Kirkiem Douglasem, bo on jednak po 40 grubo. Dokładnie, zgadza się. Słuchajcie, jeżeli cokolwiek robicie, nie ma znaczenia. Jeżeli to jest wasza pasja, chcecie to robić cały czas, róbcie to, a zobaczycie. Jeżeli może nie zostaniecie zauważeni, może nie zrobicie kariery Kirka Douglasa, ale rzeczywiście będziecie robili to, co chcecie, to, co was cieszy, to, co sprawia wam frajdę. To jest najważniejsze. Dobra. Sebastianie, dziękuję ci, że dołączyłeś do nas przynajmniej na chwilę. Niestety nie udało się. Miało być, jak mówiłem wcześniej, więcej osób, ale niektórych rozłożyła choroba, inni są u rodziny, innym internet nie domagał i tak dalej. Spokojnie, co się odleczy, to nie ucieszę. Nadrobimy w przyszłości. Trzymaj się zdrowo. Nie wiem, jaka jest sytuacja w Anglii, ale z tego, co widziałem, Borys powiedział, że niedługo się zamykacie na 4 spusty, tak samo jak Irlandia. Tak, zamykamy się i co najmniej do grudnia. Także mam nadzieję, że nie pociągnie się to dalej niż do tego grudnia, zwłaszcza, że mam kilka bardzo istotnych planów i nie chciałbym, żeby to zostało zablokowane właśnie przez to, co się dzieje teraz, więc może lepiej, że to zacznie się teraz i skończy wcześniej, chociaż kto wie, trudno powiedzieć. Ale aczkolwiek mimo wszystko, pomimo tego, że ten lockdown ma za chwilkę oficjalnie znowu dostać od czwartku, to też, no wiadomo, nie jest aż tak, powiedziałbym, że nie jest aż tak źle. Nie dzieje się to, co się dzieje teraz, na przykład w Polsce, z tego co słyszałem, bardzo się te wszystkie zachorowania z politycznych względów podwyższają. Nie? Zgadza się, ale ponieważ, jak już mówiłem wcześniej, nie gadamy dzisiaj o polityce, życzymy zdrówka, Sebastianie. Fajnie, że byłeś z nami, fajnie, że powiedziałeś nam o tym, kto w dużym stopniu cię zainspirował i stworzył takiego reżysera, jakim jesteś dzisiaj. Dziękuję bardzo za zaproszenie i do następnego razu. Do następnego, cześć. Panie i panowie, to był Sebastian Królak. Było wcześniej pytanie na czacie, kto to jest Sebastian Królak. Sebastian Królak to jest reżyser. Nie kina akcji, spokojnie, to nie ten film, ale rzeczywiście, jeżeli macie ochotę obejrzeć, sprawdźcie kilka tygodni temu. Mam nadzieję, że tutaj, że na tym kanale już więc będzie dostępny. Był odcinek również na żywo, akurat sprawdzę i jeżeli jest, to wrzucę wam na czacie, możecie sobie obejrzeć, z Sebastianem, którym gadaliśmy sobie właśnie o tym, jak się robi filmy, jak się tworzy kino. Tutaj patrzę, niestety na poprzednim kanale, więc będziemy musieli pewnie z Sebastianem może kiedyś nadrobić, kiedyś będziemy musieli sprawić, że przyjdzie po raz wtóry, powie kilka rzeczy. Panie i panowie, dziękuję bardzo. Nie będzie, tutaj pytacie się chłopaki, nie będzie rekordu, nie bijemy dzisiaj rekordów. Ostatni odcinek z Lincolnem był wyjątkowy, chyba 4 godziny pociągnęliśmy, więc było grubo, dosyć fajnie, ciekawe, aczkolwiek dosyć fajnie się rozmawiało. Jak już mówiłem wcześniej, miało być jeszcze kilka innych osób, ale względy techniczne, chorobowe i inne
nie pozwoliły na to. Mam nadzieję, że podobało Wam się mimo wszystko. Słuchajcie, reasumując, no, mnóstwo osób było. W tym momencie ja mam 32 osoby tylko, że tak powiem, wypisane na mojej liście. Nie chcę mówić, że są osoby jak u Orwella, są wszyscy ważni, ale są niektórzy ważniejsi. Nie, są to po prostu osoby, które w jakiś tam sposób, mniejszy lub większy, ukształtowały mnie jako twórcę filmów, jako człowieka i tak dalej, i tak dalej. No bo na pewno wiadomo, że w momencie dorastania, kiedy ma się naście lat, dużo większe wrażenie może na Was wywrzeć autorytet pewnej osoby, niż jak już mamy lat tych dużo więcej, kiedy już troszeczkę przeżyliśmy. Tak więc 4 godziny 10 minut pisze Filip, że było. Oczywiście, że tak możliwe. Takie życie jak najbardziej, Adasiu. No wiadomo, jak jest, panie i panowie. Dziękuję bardzo. Było mi przemiło pogadać z Wami jak zawsze. Za tydzień oczywiście widzimy się jak najbardziej w niedzielę o 21:30. Jutro, jeżeli wszystko będzie w porządku, będzie odcinek, ale nic nie gwarantuję. We środę jak zawsze kultowy horror. Tym razem będzie to Halloween, któraś kolejna część, a nawet sprawdzę, która, bo już powiem, przyznam szczerze, gubię. Co teraz będzie? Halloween H20. Tak, Halloween H20, czyli Halloween 20 lat później z Jamie Lee Curtis powraca. Filipie, nie odbieraj, odłóż słuchawkę. Wiadomo, jak to jest, panie i panowie. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku za tydzień. Cześć.